Święta Syrenta. Dzień dobry. Dzień dobry kochani. Witam was serdecznie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że tu jesteście. Tym bardziej, że w związku z tym, że jest przerwa świąteczna, to miałem z tyłu głowy, że mogę gadać do ściany dzisiaj. A nie gadam do ściany. Nie gadam do ściany, ponieważ są z nami mości człek, zwykły gość, czarny. Joanna Alabaster, Gosia Bajas, przepraszam bardzo. Aleksandra Sabak, Master, Alma Armas. Czy ty jesteś rodziną Any de Armas może? Ambrozjusz jest z nami, Michał Dzit, Rozbójnik Rumcajs, Alicja ING, Marysia, która nie zaspała, a mogła zaspać. Michalina Kobla, dzień dobry. Ania Nowicka, która też, sądząc po wiadomości, mogła zaspać, a nie zaspała. Marysia Malczewska, przeproś mnie, że z twoich ust w ogóle wczoraj padło to, że mogłabym zaspać. Nigdy w to nie wątpiłem, że nie zaśpisz, Marysiu. Radosław Langer, Pączek the Boss, Gosia, która dostrzegła, że jest czacik na ekranie elegancko, bo teraz mamy XXI wiek. Jest Kuktacz, jest Angrącka, jest Louis, jest Michał Tomasik, jest Kmeot 93 i cała reszta osób, które jeszcze nie zdążyły napisać nic na czacie. Piotr i Zuzanna, dzień dobry, witam w programie, który chyba już powoli oficjalnie będziemy mogli nazywać, tak myślę, że już coraz bardziej oficjalnie przyzwyczaiłem się w głowie do tej nazwy, Ranny Żubr, bo jest rano, a ja jestem żubr i jestem ranny, bo boli mnie, życie mnie boli i Polska. Słuchajcie, w dzisiejszym programie, oprócz tego, że się bardzo cieszę z waszej obecności, a właśnie, bo czat, widzę, że kolejne osoby zauważają, że czat zawdzięczamy i to, że tam te fale w tle, widzicie, one tak się ruszają trochę, no nie? Się ruszają troszkę i teraz muszę się przyzwyczaić do tego, że widzę czat na ekranie, kiedy widzę go tutaj i tutaj, nieważne. Czat i to, że te fale się tam ruszają, zawdzięczamy użytkownikowi Uskrzydlacz, który jeśli tu z nami jest, to chciałbym, żeby to usłyszał, a jeśli go tu z nami nie ma, to mu to przekażcie. Sam mu przekażę. W sumie ja już mu pisałem, że dziękuję, więc jakby już mu to przekazałem, no nie? Zasadniczo. Tak. Tak, słuchajcie, kochani, witam kolejne osoby. Słuchajcie, w Polsce jak w lesie. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Ruszają się, no nie? Słuchajcie, wystarczyło kilka dni przerwy. Ja już jestem bardziej zestresowany niż poprzednio. I już tracę wątki, mimo że jeszcze żadnego nie zacząłem. Chciałem też powiedzieć, że cieszę się, że wreszcie widzę się z wami w jakości lepszej niż 240p. To jest raz. Dwa, cieszę się również, nie cieszę się akurat z tego, że nie ma już ze mną Balbiny biegającej po klawiaturze. Ale coś za coś, no nie, coś za coś. Sprzedałem kota za to, żeby było widać moją mordę. Kuktacz, nie wiem jak wy, ale ja uznaję program Wojtka jako podsumowanie ekstraklasy. I z tym mindsetem podchodzę do tego live'a. Słuchaj, może być, bo myślę, że w ekstraklasie tak samo jak w całej reszcie Polski, jak w lesie. Tak, słuchajcie, w Polsce jak w lesie, nie wiem czy już wspominałem. Słuchajcie, znowu speedrun. 4 minuta streama, już muszę wspomnieć o Twitterze. Słuchajcie, wlazłem wczoraj na ten przeklęty portal społecznościowy Twitter i tam widziałem tweeta, który mówił mi, że Dominika Chorosińska, czyli ta Radimira, dobra, poczekamy na ciebie 5 minut. Nie no, żartowałem.
Słuchajcie, Dominika Chorosińska, czyli ta typiara, która była ministrą kultury przez 2 tygodnie, no nie? A wcześniej była znana po pierwsze z grania w serialach, a po drugie z promowania wierności małżeńskiej. Wszędzie, tylko nie w życiu. Takiego tweeta zobaczyłem, że wydała 500 milionów złotych podczas tych swoich przeklętych 2 tygodni ministrowania jako ministra kultury. Po prostu tweet z jakiegoś konta z niebieskim znaczkiem, z twarzą Dominiki Chorosińskiej i o treści, że była ministrą 2 tygodnie, wydała w tym czasie 500 milionów złotych. Okazuje się, iż wsparła organizację Bąkiewicza, Media Sakiewicza blisko 1,2 miliona złotych i zakup 2 nieruchomości dla fundacji powstałych już po objęciu przez nią funkcji ministry, które nigdy nie miały prawa otrzymać żadnego wsparcia finansowego. Taki tweet lata sobie po Twitterze. Ma w tym momencie 351 tysięcy wyświetleń, 4000 polubień, 1000 podań dalej, prawie 500 komentarzy i 118 zapisań na później. No i jako, że no właśnie, czy wydała i właśnie, kurczę, pomyślałem sobie, jako rzetelny porankowicz i prowadzący opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym, wpiszę sobie w wyszukiwarkę Google Dominika Chorosińska 500 milionów. I co się okazuje? Słuchajcie, może ja się czepiam, no nie? Słuchajcie, ja wam to zaraz pokażę, tak jak robią to prawdziwi streamerzy. Zrobię. Uwaga. Czy widać? Czy widać wyraźnie? Czekajcie, czacik dorzucimy jeszcze tutaj. Dorzucimy tutaj czacik. Pyk. Tutaj kopiuj. Tutaj to jest to. Tutaj wklej, proszę bardzo. Wklej. Czacik dorzucimy i poprzestawiamy tak, żeby było widać. Cyk, tutaj czacik zmniejszymy. Czy to mi zmniejsza czacik? Tutaj nie zmniejsza. Tak, dorzucimy. Tak. Kurde, czy czacik teraz będzie widać? Zrobimy tak. Tak, przesuniemy. Tak. O kurwa, teraz będzie elegancko. Tak, cyk. Proszę bardzo. Nie mam otwartych żadnych kart z gołymi babami i chłopami? Może nie mam. Wygląda, jakby ci się chciało, nie no, bez przesady. I teraz słuchajcie tak, co mamy w tym artykule, no nie? Dominika Chorosińska była ministrą 2 tygodnie, wydała w tym czasie 500 milionów złotych. Złotych? Bo jest znak zapytania. I ten znak zapytania, on nie jest tam przypadkowo. Wojtek dzwoni, twoja zniżka, Kasia z Bolta. Kasia, ja już nie jeżdżę Boltem od 2 lat ponad. Nieważne. Słuchajcie. Lead. Pierwszego dnia od razu sprawdziłam, jakie decyzje zostały wydane od 15 października do 12 grudnia po wyborach, ale również przez 2-tygodniową ministrę Dominikę Chorosińską. Zapadło około 130 najróżniejszych decyzji. Myślę, że kasa z tego, co pamiętam, to było około 500 milionów złotych na wszystkie te decyzje. Powiedziała w rozmowie z TVN24 Joanna Schering-Wielgus, obecna wiceministra kultury. I chciałbym, nie wiem, może ja się czepiam słówek, ale chciałbym podkreślić tutaj takie wyrażenia jak myślę, że z tego co pamiętam, to było około 500 milionów złotych. Oficjalnie odeszła 13 grudnia, bla 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 bla. Dominika Chorosińska, będąc ministrą kultury, wydała 500 milionów złotych? Znak zapytania, to jest znak zapytania. Jak powiedziała Schering-Wielgus, to jest znowu to, co już czytałem. I tutaj
A, nie wiadomo dlaczego te decyzje zostały wydane, nie wiadomo dlaczego ta instytucja albo dostała te pieniądze, bla bla bla. I tutaj zastanawiamy się jeszcze nad tym, kontynuuje Joanna Schering-Wielgus, dlaczego? Dlatego, że te pieniądze w danych instytucjach, które podlegają ministerstwu, one i tak będą nam potrzebne na różne działania, niekoniecznie na te, które Gliński sobie wymyślił, czy pani Chorosińska, że będą wydawane. Słuchajcie, ja też nie lubię PiS-u, ja też nie lubię Joanny Chorosińskiej, ja też nie wierzę w pisowskie ministerstwa i w pisowskie, słuchajcie, wydawanie pieniędzy. Ale kurde, kurde, jest we mnie jakiś taki wewnętrzny sprzeciw, żeby nawet jeśli dostaję informacje, które są, no umówmy się, antypisowskie, antychorosińskie, antyglińskie, które są oparte na tym, że obecnej wiceministrze, do której jest mi zdecydowanie bliżej, chociaż za którą też nie przepadam, umówmy się. I mam ku temu bardzo dobre powody, uważam. Oparte na tym, że ona tak mówi, że może mniej więcej coś tam. I mamy artykuł, przez który coś, co jest podane jako takie wydaje mnie się, artykuł, przez który to wydaje mnie się, później idzie sobie jako fakt i zostaje za fakt uznane, no jest we mnie jakiś wewnętrzny sprzeciw przeciwko tej rzeczywistości. Jest we mnie jakiś wewnętrzny sprzeciw przeciwko takiemu dziennikarstwu. Dzień dobry, Pola. Jest we mnie jakiś wewnętrzny sprzeciw przeciwko czemuś takiemu. Zakazać Twittera, mówi Kmeor. No ja się zgadzam, Twitter jest najgorszym miejscem w internecie. Powiedziałbym, że dalej są już tylko te wylęgarnie prawactwa typu 4chany i inne, ale Twitter jest wylęgarnią prawactwa. Dzień dobry, pozdrawiam z Wielkiej Bułgarii, u mnie już 9, mówi Jan Michał Szulew, a u was co? Dalej 8, nawet mi was nie żal. Już 12 po, gonimy was, gonimy Bułgarię. Mieliśmy gonić Zachód, a gonimy Bułgarię, moi drodzy. Dalej jest już tylko Twitch, mówi Marysia Malczewska. To prawda. I gołe baby na Twitchu. Ej, jak jest w końcu z tą nagością? Czy ja mogę tam świecić Bebzonem, czy nie? Bo to jest ważne. Chciałem wam powiedzieć, tym, którym nie było, że graliśmy wczoraj na Twitchu w Baba Is You i było super. Tak jak do tej pory byłem bardzo niezadowolony ze streamowania gier, które znam i lubię, czyli Disco Elysium i Sekiro. Tak, ze streamowania Baba Is You jestem bardzo zadowolony, bo było super i spocił mi się mózg. I osobom na czacie niektórym też spocił się mózg. Słuchajcie, tak więc nawet jeśli tego typu dziennikarstwo jest uprawiane przeciwko tym, za którymi nie przepadam, to jest we mnie jakaś niezgoda na to, a może zwłaszcza kiedy jest uprawiane przeciwko tym, za którymi nie przepadam, jest we mnie jakaś niezgoda na to. Bo wydaje mi się, że jeśli tego typu dziennikarstwo jest uprawiane przeciwko tym, za którymi nie przepadamy, to tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, czy jesteśmy przeciwko temu. No bo kurczę, bardzo łatwo jest, kiedy dziennikarze napierdalają w tych, których nie lubimy, albo kiedy władza nadużywa prawa i władzy przeciwko tym, którym nie lubimy, bardzo łatwo jest im przyklaskiwać. Mówiliśmy sobie o tym w zeszłym tygodniu w kontekście przejmowania TVP. Powtarzam, Makulski siedzi na wygnaniu poprzez treści totalitarne, a nie gołe baby. To jak głos krakowski w twoim domu. Baba Is You to jakaś gra dla manosfery. Baba Is You. Baba to jest taki stworek, główny bohater tej gry. I jest to gra logiczna. Ja nie przypadam za grami logicznymi, bo jestem tępy i nie grywam raczej w gry logiczne, ale granie w grę logiczną z udziałem czatowiczów na Twitchu, super doświadczenie. Jem barszcz na śniadanie, mówi Zuzanna Szewczyk, a wy jajecznicę jakąś, nawet mi was nie żal. No ja akurat jadłem sobie, słuchaj, tosty, a nie jakieś świąteczne resztki, za przeproszeniem. Słuchajcie, a propos przejmowania TVP, ta inba się nie kończy. Ja nie jestem w stanie jej śledzić na bieżąco,
Bo to jest za głupie. To jest za głupie, żeby przykładać do tego aż tak wielką wagę i rekonstruować tę bitwę. Docierają do mnie tylko po prostu jakieś wątki, jakieś śmieszne obrazki, jak Macierewicz szarpie się z jakimś chłopem, jak Janusz Kowalski broni Polski, jak Beata Szydło broni Polski, jak Oskar Szafarowicz w Wigilię zamiast siedzieć z rodziną, jak każdy Polak katolik i śpiewać kurwa kolędy, dzielić się opłatkiem, to szwenda się gdzieś po ulicy i no wiecie, Polak katolik w Wigilię to powinien siedzieć z rodziną i śpiewać te kolędy i dzielić się opłatkiem i ubierać choinkę i nie wiem co jeszcze robić. Na pewno nie szwendać się z ekipą 15 osób pod telewizją, czy tam pod Polską Agencją Prasową i jej bronić. Brakuje tam tylko Jakimowicza. Jakimowicz w ogóle, teraz nadaje chyba na Instastory albo na TikToku. Znaczy nie, że w tym momencie, ale ogólnie w ostatnich dniach i się pruje. Pruje się o tym, jak było w TVP. I kto był chujem, a kto nie. Nie czuję, jak rymuje. Jakimowicz, jak na człowieka szmatę przystało. Co? Co? Jak na człowieka szmatę. Co? Znowu to powiedziałem? Jak na człowieka szmatę. Dlaczego? Jak na Jakimowicza przystało. Pruje się publicznie, nawet nie gdzieś komuś w jakichś kazamatach, tylko publicznie rozpruwa się na swoich byłych kolegów z pracy w momencie, kiedy są już skończeni. Tak więc tak, słuchajcie, no docierają do mnie jakieś takie strzępy tej inby i ja jakoś nie mam w sobie siły, żeby ją śledzić, bo jak widzę jakiś fragment, tam takie kurwa, w Polsce jak w lesie, w Polsce jak w chlewie obstranym gównem. Oczywiście oni wszyscy, ci pisowcy broniący polskich mediów, nadużywają swoich uprawnień, nadużywają przepisów. Na przykład europoseł czy europosłanka nie ma mandatu do interwencji poselskiej, a robi to. I albo Macierewicz nie ma mandatu, żeby kazać się obcemu chłopu legitymować przed majestatem macierewiczowskim. Ale słuchajcie, oni nadużywają prawa przeciwko sytuacji, która była nadużyciem albo nagięciem przynajmniej prawa, czyli przejęciu TVP, które z kolei było działaniem znowu naruszającym, czy też naginającym prawo no widzicie? Widzicie, w jakim my żyjemy, kurwa, na jakim dzikim zachodzie? Myślę, że jakieś takie, w całej tej imbie, jakieś takie poczucie obywatela, że żyje w państwie prawa, co teoretycznie jest potrzebne, żeby czuć się bezpiecznie, no leży i sra pod siebie. W sensie nawet prawnicy nie są zgodni co do tego, co jest tutaj zgodne z prawem, a co nie jest, no bo tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jak sobie zajrzysz na wirtualną Polskę, to dowiesz się, że nie jest to zgodne z prawem, w sensie samo to przejęcie TVP przez nową władzę. A jak zajrzysz sobie na Business Insider, to dowiesz się, że było zgodne zupełnie. Tomuś W. Wojciech Orliński wspaniale to podsumował, że to ogromne poświęcenie, bo konserwatywni katolicy powinni siedzieć przy Wigilii z drugą żoną, z którą kłócą się o alimenty. Dokładnie tak. No i słuchajcie, co ma taki biedny obywatel powiedzieć, a przede wszystkim jak taki biedny obywatel ma pokładać jakiekolwiek zaufanie w instytucje publiczne. A dlaczego obywatel powinien pokładać zaufanie w instytucjach publicznych? Zapytałby jakiś anarchista. A dlatego ma pokładać zaufanie w instytucjach publicznych, żeby trudniej było mu ojczyć, że podatki dla bogatych to zło.
Rozumiecie o co chodzi? Rozumiecie o co chodzi? Polskę sklejają na ślinę i słowo honoru? Znowu tak. Rozumiecie o co chodzi? Ja kocham podatki, kurwa. Kocham podatki, zwłaszcza te dla bogatych skurwysynów. Ale większość ludzi nienawidzi podatków i pokazują to badania. Nawet po wyborach było takie badanie, czym ma się zająć nowy rząd i tam pierwsze miejsce było, że obniżaniem podatków. Nie było powiedziane dla kogo, było powiedziane, że tak ogólnie, obniżaniem podatków. Tak po prostu. Bo ludziom się wkłada do głów w szkołach, na podstawach przedsiębiorczości, na historii, na WOS-ie, że podatki to chuj i że wolny rynek to baza i że Leszek Balcerowicz, który nic w życiu nie osiągnął sam, bo mieszkanie też dostał od PZPR i studia w Stanach dostał od PZPR, to król i Bóg Polaków. No jak będą odbywały się takie inby, a będą, bo nic nie wskazuje na to, żeby miały się skończyć, no to przeciętny Polak nie będzie pokładał zaufania w instytucje państwa prawa i cały czas będzie uważał, że podatki to kradzież, bo politycy rozkradają. To prawda, rozkradają część i to raczej mniejszą część. Nadrobimy trochę czaciku, co? Bo widzę, że się dzieje. Widzę, że się dzieje na czaciku. Tak, Radimira tutaj miałem przeczytać 5-czatową kobyłę, ale to po kolei. Tak, brakuje tylko Jakimowicza, to już byłem, dobra. No chyba, że pasterka to wtedy się szwenda. No to właśnie była pasterka. Dzisiaj pasterka po polsku to było szarpanie się. Ej, a w ogóle pamiętacie jak były protesty antyaborcyjne i politycy PiS-u mówili, że to jakieś bzdety nieistotne i jak chcą, to niech sobie protestują. Balcerowicz mentioned Christmas over. Tfu, bardzo dobrze. No i teraz mam pewną satysfakcję w tym, że ktoś mógłby teraz im powiedzieć to samo i tym razem miałoby to sens, bo tym razem mamy protesty tak naprawdę z udziałem jednej partii, w których uczestniczy chyba więcej członków partii niż nie członków partii. Więc jest w tym coś miłego, to na pewno, no nie? Tylko no niech nam nie ucieka z oczu to, co najważniejsze. Tomuś wuj, niech się nie kończy, to jest szczyt telewizji. Mnie najbardziej podobał się chłop w dresie PZPN obok Macierewicza podczas konferencji prasowej. Skąd on się tam wziął? W ogóle tutaj jest dużo... Siema JZW piłka nożna. W ogóle tutaj jest dużo takich kurwa ludzi przywijających się gdzieś w tle, którzy są nie wiadomo skąd. To dzisiaj trudno powiedzieć, czy silni ludzie tak zwani, którzy pomagali przejmować gmach TVP, to byli silni ludzie, którzy przyszli z politykami PO, czy to byli silni ludzie, którzy już tam byli i przeszli na stronę PO? Dobre pytanie, wiecie, o co wy spać nie możecie. Też miałem was o to zapytać, ale zbyt cieszę się, że tu jesteście, mimo tego, że większość ludzi ma wolne, żeby zadawać wam takie pytania. Ale możecie się podzielić tym, dlaczego nie śpicie. Radimir Lewakow. Tak się zastanawiałem ostatnio nad cenami paliw w Orlenie. Mi by nie przeszkadzało zapłacić więcej za paliwo, jakbym miał jakąś gwarancję empiryczną, że te pieniądze nie są przepierdolone. I tak pomyślałem, że tu jest chyba problem rządzenia Polską, że na zachodzie bardziej czują, płacimy podatki, by państwo było piękne. Taki brak wspólnych założeń. Spółki Skarbu Państwa są po to, by nagradzać swoich, pieniądze trzeba przepierdolić osobiście i tu widać tą różnicę, jak Rosja napadła na Ukrainę. Tutaj wszyscy mieliśmy ten wspólny punkt. Ukrainie trzeba pomóc i nie było dyskusji. Co do tej kwestii. Nie było dyskusji co do tej kwestii. Tylko widzisz. Kurczę, nie. Siema Majka, Magda, Majka, sitasz. Tylko widzisz. Kurczę. Nie przygotowałem się z tego, ale
podcast dezinformacyjny. Miał ostatnio dwuczęściowe, dwa odcinki o tym, dlaczego lewicy w Polsce nie idzie. I tam był taki wątek, bo jakby to było podzielone na dwa odcinki. Jeden był o przyczynach zewnętrznych, czyli o tym, że społeczeństwo i scena polityczna są popsute, i o przyczynach wewnętrznych, czyli o tym, co lewica robi źle. Siema Łukasz, przepraszam za spóźnienie, ale nawet nie wiedziałem, że już po świętach i spokojnie odsypiałem kowbojowanie. I w tym odcinku o przyczynach zewnętrznych był właśnie wątek o tym postrzeganiu podatków jako takich. O tym, że podatki są rozpierdalane. I generalnie są, ale to naprawdę nie jest duża część, no nie, tego wszystkiego. Nadal, mimo że politycy kradną, obsadzają w swoich spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, nadal większość pieniędzy z podatków idzie tak naprawdę na funkcjonowanie państwa. Tylko większość ludzi o tym nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy, nie chce wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawy, bo mamy wtłoczone do głowy to jak prawdę absolutną. Tak samo jak mamy wtłoczone do głowy to jak prawdę absolutną, że urzędników jest za dużo i trzeba odchudzać urzędy. Co nie zawsze jest prawdą, w większości wypadków nie jest prawdą i jest to raczej jakiś taki dogmat, który przyjmujemy za pewnik, bo taka jest obiegowa opinia. I dlatego jako społeczeństwo jesteśmy gruntem podatnym na Leszków Balcerowiczów, Marków Tatałów i Januszów Korwin-Mikków. Kuktacz. Ja na święta byłem z mamą sami, w telewizji lecieli bracia Golce. Żartów o tym, jak oni bardzo w te trąby, nie było końca. Jan Michał Szulew. Mam piękną fotę prującego się Jakimowicza, no ale tu nie można obrazków. Tomuś W. Wojciech Orliński. To czytałem. Jan Michał Szulew, a przydałyby się dla graficznego obrazu. Nie można obrazków, ale można linki chyba. Radosław Langner. Ci posłowie, co zaczynają prosić o wylegitymowanie się, to kombojstwo najlepszej próby. Dokładnie. Naprawdę może lepiej już by było, gdyby kończyło się to strzelaninami. Oczywiście żartuję, nie. Mam nadzieję, że Twitch nie będzie za to banował. Nikt nie wie, co to 5, mówi Kmeot. Bias, dobra, przerzuca się szybko na Twitch. Radimira Lewakow. Polskę sklejają na ślinne i słowo honoru. Tak, Kuktacz obserwuje jakieś 90% prawników lipkowych i tak, to było bezprawne. No właśnie, a nawet jeśli nie dało się tego zrobić inaczej, to kurde, bo z jednej strony, jeśli nie dało się tego zrobić inaczej, to po co była obietnica przedwyborcza, że będziemy odbijali media w 24 godziny? Ona była tak umocowana w rzeczywistości prawnej, niemalże jak kolejna obietnica, która była w 100 konkretach Platformy, czyli to nieszczęsne postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu. No. Równie dobrze mogliby teraz próbować siłowo doprowadzić do wypełnienia tej obietnicy i tego postulatu. Czy wiadomo, kiedy Marek Tatała zamierza podjąć jakąś pracę? Dobre. Tomuś W. Czy konserwatyści rozróżniają, jakie kompetencje mają instytucje i osoby na stanowiskach? Ja mam wrażenie, że dla nich, jak ktoś ma wysokie stanowisko, co wszystko wymyśli, jest obowiązującym prawem. No trochę tak jest, ale to nie tylko konserwatyści, no nie? Myślę, że to większość społeczeństwa. Kuktacz, tylko twardogłowi. Prawnicy mówią, że było legitnie, a tych nie lubię. Exor. No generalnie jest taka kultura, że hehe podatki to takie zło konieczne, hehe w życiu pewna tylko śmierć i podatki, hehe dokładnie tak to wygląda. Bartłomiej Strus, wolny rynek jest fajny wtedy, kiedy mi nie przeszkadza, ale jak krach i kryzys, to każdy przedsiębiorca wyciąga łapę po zapomogi. Radimira Lewakow. I właśnie, chcesz obejrzeć animację z czasów, jak byłem w liceum? W sumie już wtedy było to stare, o przedsiębiorczości. To była propagandówka, chyba nawet z polskiego budżetu. Podeślij mi gdzieś, to może obejrzymy wspólnie na streamie. Nie, że teraz, ale... A teraz w ogóle też mam film do oglądania na streamie, słuchajcie, ale to zaraz.
JZW Piłka Nożna, siema, witałem się już, to nie? Witałem. Marysia, ja wczoraj przy okazji rodzinnej imprezki rozmawiałem z 17-letnim kuzynem konfederatą i rozmawialiśmy o podatkach, aborcji i tak dalej. I na koniec rozmowy powiedział, że mnie szanuje i że jest w szoku. Na co przyszedł mój brat konfederata, też 17-latek i zaczął mnie wyzywać od morderców i idiotów. No więc wszystko w normie, a już się cieszyłam. Słuchajcie, jeden konfederata powie tak, drugi konfederata powie srak. Podatki same w sobie nie są złe, ludzie nimi rozporządzając to już inny problem, mówi Belli, ale tak, ale nawet mając chujowych ludzi rozporządzających nimi, większość tych pieniędzy idzie na funkcjonowanie rzeczywistości dookoła nas, no nie? Rozbójnik Rumcajs. Wyobraź sobie nowy domek na Zadupiu, droga, błoto po kolana i płacz, że gmina nie robi, ale podatki to nie. No i nie wytłumaczysz takiemu, choć czuję na własnej skórze skutki. To jest trochę tak jak z tym, siema Radim Son, siema Eryk Foss. Słuchajcie, to jest trochę tak jak z tym, że większość Polaków chce obniżania podatków ogólnie, dla wszystkich, co do zasady, a jednocześnie większość Polaków, nie mam na to konkretnych badań, znowu przytaczają je chłopaki z podcastu dezinformacyjnego w swoich odcinkach, do których odsyłam. Jednocześnie większość Polaków chce poprawy usług publicznych, na przykład ochrony zdrowia, przy jednoczesnym obniżaniu podatków, no nie? Ania Nowicka, ja nie śpię, bo mam home office, trzeba zarabiać na godne życie dla kotów i spłacać im kredyt na mieszkanie. Słuchajcie, dzisiaj robiłem yerby rano i pojebały mi się kolejność czynności, więc możliwe, że zapchałem sobie rurkę. No zobaczymy. Nie zapchałem. Kmeot kradnie to przedsiębiorca, wyzyskując pracowników. Tak jest. Agir Mea, dzień dobry, dzisiaj druga zmiana, dzień dobry. JZW, nie mów głośno o tym, że tak naprawdę sporo hajsu z podatków idzie tam, gdzie trzeba w zasadzie, to brzmi jak Comboy Challenge, bez kitu. Alicja ING, podatki to tylko cyfrowe zapisy na kontach, które się zerują, kiedy je płacisz. Dzięki temu lekko sypiam. Zuzanna Szewczyk, my jako społeczeństwo mamy jakiś fetysz ekonomistów, nieważne kim jest, jak ma tytuł ekonomisty, to święty i nietykalny. Mało tego. Z jakiegoś powodu ekonomiści FOR, jojczący o wolnym rynku Markowie Tatałowie, patrz na ten palec, z jakiegoś powodu są uważani za apolitycznych, bo mówią, że wolny rynek jest przezroczysty i jest spoko. Co nie jest w ogóle apolityczne. Myślę, że nie da się zabierać głosu w przestrzeni publicznej i być apolitycznym. Być może w ogóle nie da się zabierać głosu i być apolitycznym. A już na pewno nie są apolityczni ekonomiści wolnorynkowi, którzy są, kurwa, płaskoziemcami. I tak jak mówi Kmeot, ekonomia nie jest apolityczna. Ale to, co Zuzanna mówisz o fetyszu ekonomistów, nie jest do końca prawdą, bo jeśli weźmiesz ekonomistów tych keynesowskich, podważających wolny rynek i podważających przysłowia o pieniądzach i ekonomiczne płaskoziemstwo, to oni są w mediach, w przestrzeni publicznej, w debacie publicznej wyśmiewani. Przypominam tutaj o tym, że kiedyś w jednym z odcinków opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym pojawił się fragment rozmowy Macieja Szlindera u Roberta Mazurka, który był, kurwa, Alicja ING, kiedy odcinek o FOR, ludzie chcą wiedzieć. To jest dobre pytanie. Myślę, że w ogóle jeśli chodzi o odcinki, to na pewno pojawi się jeszcze jeden odcinek w tym roku, do końca tego roku, prawie na pewno, raczej się pojawi. Potem chciałbym dokończyć serię albo przynajmniej zrobić jeden odcinek serii o prawicowych fundamentalistach przejmujących władzę w Europie, a potem no może odcinek o FOR. W końcu. Przemysław Supeł, pewnie już było tłumaczonko, ale jako fan opiniotwórczego kanału o charakterze egalitarnym zapytam, co się stanęło, że zmieniłeś formę zwrzucania filmów
około Żurawich na strumyk. I to nie jest tak, że zmieniłem właśnie. To nie jest tak, że zmieniłem. Nie rezygnuję z robienia filmów. Jedną z przyczyn robienia streamów było to, że chcę wpaść w taki gilotynowy rytm i mam cichą nadzieję, że on mi pomoże robić filmy regularniej. Czy tak będzie? Nie wiem, ale myślę, że samo robienie streamów regularnie już jest jakimś krokiem naprzód, bo mam jakiś regularny content dzięki temu. Kuktacz, mój brat konfederata, spędził święta u konkubiny, z którą będzie mieć drugie nieślubne dziecko. Brak integrity. Jan Michał Szulew, czy wiadomo może kiedy Marek Tatała zamierza podjąć pracę? Czytałem to, ale nie zaszkodzi przeczytać dwa razy. Tomuś W. My już tak odchudziliśmy państwo, że brakuje służb mundurowych, a to przecież niezbędnik każdej prawicowej władzy, żeby pacyfikować protestujących. Właśnie, musimy zrobić odcinek o Argentynie chyba, albo przynajmniej jakiś większy wątek na streamach. A co do odchudzania państwa, to nie wiem, czy pamiętacie, że na tym głosy zbijał nasz ukochany alkoholowy bankrut Janusz Palikot, którego głównym postulatem obok jarania blantów i machania plastikowym kutasem na konferencji prasowej było tanie państwo. JZW, obietnica przedwyborcza o odbijaniu TVP w 24 godziny była, żeby wygrać wybory. To nie jest akurat nic przesadnie skomplikowanego. No to prawda, ale kurwa, strasznie mnie irytuje to, że największa partia w Polsce składa obietnice, które są z dupy i już na poziomie składania są z reguły niemożliwe do spełnienia, przynajmniej w ramach obowiązującego prawa. Ludzie temu przyklaskują, wiedząc, że tych rzeczy się nie da zrobić. Potem mamy albo niespełnianie tych obietnic i ludzie to ignorują, albo mamy spełnianie tych obietnic, ale naruszając obowiązujące prawo. I też ludzie przyklaskują, no nie? To mnie wkurwia strasznie. Avatar DM, dzięki za donata, mordo. Co myślisz o nowoczesnej teorii monetarnej? Czy nowoczesną teorią monetarną, kurwa, trudne pytanie. Czy nowoczesna teoria monetarna to jest to, co nazywamy keynesizmem? Czy ja dobrze rozumiem? Powiedz mi. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie będzie znowu to, że ze mnie jest żaden ekspert ekonomiczny. Jeśli chodzi o ekonomię, to co mogę powiedzieć z całą pewnością, to to, że ekonomiści pokroju forowego, ekonomiści właśnie ci uważani za politycznych, o widzicie? Jednak okazuje się, że nie. Uprawiają ekonomiczne płaskoziemstwo i na pewno bliżej prawdy są ekonomiści chociażby z wolnej grupy Bukowiny, z Polskiej Sieci Ekonomii, którzy jakby mają pojęcie, skąd się biorą pieniądze, i to znowu było widać w tej rozmowie z Mazurkiem, Schlindera. Ja myślę, że prędzej czy później będę musiał po prostu zaprosić jakiegoś gościa bądź gościnię, która na ekonomii zna się lepiej ode mnie, i będziemy musieli porozmawiać sobie o tym, dlaczego pieniądze biorą się z niczego, dlaczego Glapińskiego nie należy stawiać przed Trybunałem Stanu, chyba że za jakiś nepotyzm albo dawanie sobie podwyżek, ale na pewno nie za podwyższanie stóp procentowych. To są rzeczy, których ja nie jestem w stanie wam wyjaśnić lepiej niż tak bardzo pobieżnie. Natomiast, no tak jak mówię, będzie trzeba kogoś tutaj na pewno prędzej czy później zaprosić. The Only One, dzień dobry. Tomuś W. MMT lepiej tłumaczy współczesną ekonomię. Nie wiem, dlaczego przykleja się jej do lewicy, bo to bardziej narzędzie niż ideologia. Równie dobrze mogliby wykorzystać je faszyści. Trochę wykorzystywali, trochę PiS je wykorzystywał, no nie? Joanna Alabaster, kiedy Schlinder albo Zygmuntowski na ministra gospodarki. Widzę, że już Zewrok odpowiedział.
Gosia, umówmy się, przejęcie TVP to trochę dla poklasku, ale głównie w interesie politycznym, żeby im dalej nie bruździli funkcjonariusze PiS-u. No tak, myślę, że obie odpowiedzi są poprawne. Marysia, Wojtek, gdzie jest dla Ciebie lepiej, jak Cię wspieramy, Patronite czy YouTube? W sensie, czy YouTube pobiera sobie jakąś część czy coś, bo się zastanawiam, gdzie w Ciebie zainwestować. Ponawiam, bo olałeś pytanie, wiesz co, zadawano mi już to pytanie i nie wiem, bo nie sprawdzam tego, gdzie jest to korzystniejsze. Więc myślę, że po to jest tyle tych opcji, żeby każdy mógł sobie wybrać, która będzie dla niego wygodniejsza, więc feel free. Siema Eryk Foss, jeden konfederata powie tak, drugi powie srak, jebnę se to na czole, mówi Marysia. Radimson, siema, posłucham Cię i idę w góry Sowie. Mogę pozdrowić Sowy i Muflony, jak ktoś chce, pozdrów. Louis pyta, czy dobre te yerby i czy warto to. Wiesz co, nie wiem, bo nie wiem czy mnie jeszcze to pobudza, czy już piję to z przyzwyczajenia. A jak robię mocniejszą, to chyba jest za gorzka. Michał Dzic, co tam się teraz czyta, żeby dowiedzieć się, jak ta międzynarodowa Żydokomuna jest przepotężna i o upadku Okcydentu. Słuchaj, newsletter Ordo Juris polecam. Kufelek, obietnice wyborcze odnoszą się do wygranej, czyli samodzielnej władzy. Nie zdobyli tyle głosów, więc z czego ich rozliczać? No ale z drugiej strony, jak jesteś partią i składasz obietnice wyborcze, to wiesz jaki jest krajobraz polityczny, wiesz jakie są sondaże, wiesz, że nie zdobędziesz samodzielnej władzy. No nie wiem. Eryk Foss, ludzie myślą, że urzędnicy przejadają te całe ich podatki, myślą, że trzeba to zoptymalizować. Tak, o kurde, ile mam czata do nadrobienia. Słuchajcie, nie wiem, czy będziemy nadrabiali cały czat. Ponieważ jesteście bardzo aktywni, ja to doceniam i dziękuję. Wolnorynkowcom proponuję odwiedzić sobie Kambodżę, mówi Belial, albo Somalię, mówię ja. JZW piłka nożna. Ciekawe, czy za odcinek o Argentynie AdSense zapłacić im mlekiem i wołowiną. Wspaniałe te pomysły gościa, którego obwołano polskim mecenem za regulowanie zaległych płatności w kraju na regulowanie zaległych płatności w kraju Fernando Redondo. No, tam się w ogóle dzieje, a widziałem, że internauci Lipkowi w Polsce bronią go tym, że obiecał, że będzie ciął i teraz tnie i trzeba mu zaufać. Słuchajcie, jak Polacy mówią, że trzeba komuś zaufać, to ja im nie ufam. Polacy mówią, że trzeba zaufać Szymonowi Hołowni. On wygrywa w rankingach zaufania, no nie? Chłop, który nie chce aborcji i chce zabrać świadczenia na dzieci bezrobotnym. Kurwa mać. Do MMT zaproś Iwo Augustyńskiego. On napisał książkę o MMT w warunkach polskich. Zapisuję to nazwisko, bo myślałem raczej o innych osobach, ale tego nie znam, więc sobie go zapiszę, słuchaj. Hołownia, katolicki fundamentalista, jo. Iwo na maile odpisuje, proszę bardzo. Czy Glopiński jest stópkarzem? Nadal jesteśmy w klimatach uwielbienia dla Balcerowicza, mówi Zewbok. No jesteśmy. Kurczę, słuchajcie, może byśmy sobie obczaili. Słuchajcie, bo generalnie jest tak, że ja raczej nie chciałem nigdy robić takich rzeczy, ale myślę, że w ramach eksperymentu bym dupnął kiedyś. Kurwa, zastanawiam się, czy teraz taka myśl mi przyszła. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby na przykład obejrzeć sobie na streamie
Na przykład rozmowę Balcerowicza z Mazurkiem, która pewnie trwa z godzinę, no nie? Kobla, Mietczyński, Augustyński, Żurawski, Żurawie, tylko nie mów nikomu pan Kleks, pan Kleks. Nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Gosia, oni składali obietnicę doskonale wiedząc, że mają jeszcze 2 lata Dudę, dlatego śmieszy mnie to 100 konkretów na 100 dni. Aha, czarzaści dostali wicewojewodę wszędzie, już w dupie Tuska, po kostki. No właśnie i to mnie irytuje bardzo mocno, że kurwa, że nawet obywatele głosujący na partię nie mają ochoty rozliczać tej partii z obietnic, zwracać uwagi na te obietnice. Taka najbardziej wierna frakcja wyborców Platformy Obywatelskiej wręcz chce, żeby jej kłamano. Niech ktoś MMT wyjaśnia, bo ja prowadzę, teraz mówi Avatar DM. Słuchaj, poczekamy na ciebie. Jan XXC, a ludzie mówią, że Jezus był lewakiem. Którzy ludzie tak mówią? Kto tak mówi? Słuchajcie, nadrobiliśmy czat, a jeśli chodzi o INBO TVP, to ostatnia rzecz, jaką widziałem wczoraj kładąc się spać, to, że Rada Mediów Narodowych wybrała swojego prezesa TVP i został nim Michał Adamczyk, któremu dosłownie w tym roku JZW muszę uciekać. Trzymajcie się, trzymaj się również. I tak, i zastanówcie się nad odpowiedzialną adopcją bezdomnego zwierzaka, bo podatki to za mało na nieprzepełnione schroniska. Pozdrawiam, zgadzam się. Fajtera potrzebował PiS, żeby walczyć o TVP, dokładnie. Wybrali sobie na prezesa chłopa, któremu w tym roku jeszcze, tego lata ujawniono, Onet dokopał się do wyroku sądowego w sprawie przemocy wobec kobiet Michała Adamczyka i oni wybierając go na swojego prezesa TVP jakby zakładają, że co, że nikt o tym nie pamięta? Albo wiedzą, że tak zwane wolne media zaraz to wyciągną, ale i tak mają to w piździe? Bo mówią do garstki swoich fanatyków? Nie wiem, nie rozumiem tego postępowania. No ale były śmieszne obrazki. Michał Adamczyk macha z okna. Poza tym nazywa się Adamczyk, więc nazywa się jak aktor, który grał papieża, więc ktoś już zrobił przeróbkę, podkładając dźwięk z wyboru Polaka papieża do obrazu z wyboru Polaka prezesa TVP. Ciosany z kartofla mówi, że w tamtych środowiskach wszyscy mają to w dupie. Pewnie tak. No i chuj. No i cześć. Słuchajcie, mam dwie propozycje. Bo rzuciłem propozycję oglądania Mazurka z Balcerowiczem, ale widzę, że nie spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem. Natomiast słuchajcie, trafiłem wczoraj na coś śmiesznego. Zobaczmy, ile to trwa tylko. 8 minut. Słuchajcie, 8 minut. Wczoraj w TV Republika chcę obejrzeć z wami coś, czego nie widziałem w ogóle, no nie? Wczoraj w TV Republika była rozmowa z panem o nazwisku Wyszkowski. Pan Wyszkowski jest chłopem, jest starym solidaruchem, jak oni wszyscy, no nie? Starym solidaruchem, jak oni wszyscy i... Czekajcie.
twoim bio na tym przeklętym Twitterze ma napisane tak: założyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, twórca hasła Solidarność. I rozmowa z nim odnośnie przejęcia TVP ma taki nagłówek. Wyszkowski, dwukropek. Hitler mawiał o sobie: jestem największym demokratą na świecie. Słyszałem ten sam tekst z ust Tuska. Słuchajcie, zobaczmy to. Słuchajcie, ja też nie lubię Tuska, no nie? Ja też nie lubię Tuska. Ale wiecie. Fajnie byłoby znać granice. Ej, czekajcie, czy jak ja teraz ten film dupnę na full screen, to co się wtedy wydarzy? Wywiad Mazurka z Balcerowiczem jest tak śmieszny, już przy samym powitaniu myślałem, że Mazurek mu oblodzi. Ej, a jakby zrobić wasz prezydent, nasz premier vibe, TVP1 dla premiera, TVP2 dla największej partii opozycyjnej, a i tak chuj, bo nikt nie ogląda wiadomości z młodych. Czy jak ja to dam na full screen, to wy to będziecie mieli na full screen z moją mordą? Czy widać mnie? Mój opóźniony podgląd jeszcze mi tego nie pokazuje. Tak, mówi Kmeot, dobrze. Catwoman, mój mężu, niestety jest za PO i oczywiście, że nie ma ochoty rozliczać ich z ich obietnic, bo jak mają je realizować, jak sytuacja polityczna na to nie pozwala. Jakby nie wiedzieli wcześniej. No, jestem podobnego zdania. Coś chciałem jeszcze zrobić, zanim puścimy pana Wyszkowskiego. Aha, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, dobrze. Z nami jest gość, twórca Wolnych Kurwa, Związków Rachon. Zawodowych, legenda Solidarności, Krzysztof Wyszkowski. Krzysztofie, witam cię bardzo się cieszę. Cieszymy się z tego. Jeszcze nie oglądają spotkania. Mazurka, Gosia. Byłeś wczoraj pod telewizyjną agencją informacyjną, widzieliśmy twoje zdjęcia, twoje nagrania. Jak patrzysz na te sceny? Dla nas one są no, scenami trochę przypominającymi rzeczy, które w zasadzie znamy z opowieści ludzi starszych od nas. Ja w Z Powstania Warszawskiego. To są sceny z Powstania Warszawskiego. 1981 roku miałem 3 lata, no ale teleranek był przeznaczony między innymi dla troszkę starszych ode mnie dzieci. Nie Tak, było go wtedy. rzeczywiście Kurwa, jak można iść w to porównanie do stanu wojennego w ogóle? Mam białą czekoladę. Cicho trochę jest. Kurde, wiesz co? Nie mam jak przygłośnić teraz. Więc musisz zrobić chyba głośniej u siebie. Czekaj. Czy to coś da? Myślę, że następnym razem zainstaluję sobie wtyczkę do przeglądarki do robienia jeszcze głośniej samej przeglądarki, no nie? O ile w ogóle pójdziemy, bo ja w ogóle mam taki problem, słuchajcie, o ile w ogóle pójdziemy w taki format, że żubr ogląda filmy na streamach, bo to jest coś, przed czym ja się, mówiąc szczerze, broniłem trochę. Że jest taki format, takie pójście na łatwiznę. Ale może nie ma sensu się przed tym bronić. Zobaczymy. porównanie ze stanem wojennym bezpośrednio nie jest takie bardzo dokładne, ale rzeczywiście przeżyłem biologicznie w pewnym sensie 120 lat. to, co się dzieje. Krótko powiem. Podczas strajku w 80 roku w stoczni Kurwa. Nie pytałem cię o twój życiorys. Nie pytałem cię o twój życiorys. Czy w pewnym wieku jest tak, że zaczyna się opowiadać swój życiorys w odpowiedzi na każde pytanie? Jeśli tak, to ja żądam eutanazji dla siebie. Nie chcę być w tym wieku. Nie chcę. po kilku dniach byłem już tak zmęczony, brudny, spocony, że uznałem, że wyskoczę tam nocą do mieszkania, wykąpię się, prześpię się troszeczkę i wrócę już odświeżony. Rzeczywiście wykąpałem się, Hashtag zamach na media. położyłem się na chwilę i nie mogłem zasnąć. Miałem jakąś taką drżączkę. Musiałem wrócić do stoczni i tam się położyłem na podłodze, na dywanie i To jak ja w pracy w reklamie. Łukasz, tak, mój ojciec rocznik 45 też tak ma. Kurwa!
zasnąłem jak małe dziecko, spokojny, jestem u siebie. I teraz wczoraj zdarzyło się coś podobnego. Ostatnio oglądałem Kiepskich i taki stary odcinek, w którym babka opowiada Mariolce jak swój pierwszy raz. I mniej więcej tak to wyglądało. Poszłam sobie na grzyby, i miała dostać 5 zł za to od Mariolki. I to było takie, poszłam sobie na grzyby, idę. No to się zmęczyłem, no to usiadłam. I tak siedzę. Jak nazywa się spotkanie z wyborcami w kopalni odkrywkowej? Dziurawiec. Tomuś, widzę, że znowu w formie dzisiaj. Dobra robota, panie Obajtek. Najlepiej to Korwin zlikwidował TVP, rozjebał telewizor łomem i tyle. Innego. Ja położyłem się po sutym obiedzie. w Po Sopocie, sutym obiedzie. Do łóżka, żeby A co było na obiad? I poczułem tą drżączkę. No, po chwili wsiadłem w pociąg i wróciłem do Warszawy, bo tu się teraz dzieją najważniejsze rzeczy. Kiedy Jakie było pytanie? widzisz wyłączany sygnał w trakcie trwania dyskusji publicystycznej, Wyłączane telefony podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. No. Ej, ale z tym wyłączanym sygnałem nadal jestem zdania, że oni się sami o to prosili. O to, żeby to było tak odbierane przez drugą stronę tego całego pierdolnika. Bo przynajmniej, jak już musieli robić to tak jak zrobili i zależało im na czasie i wybrali przemoc, wybrali opcję tak zwaną atomową, zdecydowaną, szybką, to mogli to chociaż ograć komunikacyjnie. Im więcej czasu mija od tamtego dnia z wyłączaniem sygnału, to tym bardziej jestem przekonany, że i ten występ Czyża, który był zamiast pierwszych wiadomości, i pierwszy odcinek nowych wiadomości, i brak właśnie jakiejś takiej komunikacji ze strony polityków wokół tego wszystkiego, no to było proszenie się o to, żeby to było odbierane jak stan wojenny i żeby ta narracja była nakręcana z drugiej strony. Można było zorganizować konferencje prasowe, można było wysłać ministra Sienkiewicza, żeby opowiedział, co się dzieje, dlaczego się dzieje i że ludzie nie muszą się martwić. Siema Marcin, dzień dobry. Można było... A tymczasem minister Sienkiewicz mówił tylko w wiadomościach tych nowych, że to tylko jeśli ktoś jest przeciwko, jeśli ktoś czuje się zaniepokojony, to tylko krzyk i wrzask pisowców odrywanych od koryta. A z kolei premier zapytany o przejęcie TVP uśmiechnął się, nie wiem czy pamiętacie, i strugał durnia, że co? Ja nic o tym nie wiem, zostało przejęte. No to nie jest kurwa spoko, no nie? Jak już robią coś niespoko, to niech chociaż obudują to informacyjnie, żeby nawet ten, powiedzmy, wiele starszych osób ogląda wiadomości i stamtąd czerpie wiedzę, to może warto byłoby sprzedać chociaż komunikacyjnie to tak, żeby te osoby przynajmniej czuły się, miały jakiś punkt zaczepienia, jakąś pewność w tej rzeczywistości, w której funkcjonują, a nie po prostu takie nagłe przełamanie i zrobienie im takiego pierdolnika w telewizorze, no. To jest dokładnie powtarzanie komunistycznych metod. Dokładnie, Ci sami tak, ludzie, te same metody, mam nadzieję, że te same efekty przegrają. Ciekawe, ile Mamy do jeszcze czynienia w lat w sposób Polsce ewidentny, to, co będzie opisał to przed chwilą Janusz największą Wichrowski, obelgą próba i tworzenia porównywanie jakichś wszystkiego do wewnętrznych, komunizmu. Komisji, jakichś grup ludzi, którzy będą teraz weryfikować tych, którzy mają poglądy prawomyślne i nieprawomyślne, wskazywać, tym należy wyłączyć wejściówki, tych włączyć, tych wypuścić na jakiś urlop. Dobrze ktoś zauważył w internecie, że się Rachoń postarzał, kiedy zabrali mu profesjonalny make-up. Tym powiedzieć, nie dajemy wam pracy, ale trzymamy was w rezerwie celowej i innych wywalić na pysk. No to już jest rzeczywiście 13 grudnia i to, co się działo później, weryfikacje, komisje weryfikacyjne, później Pałowanie, dziennikarzy ścieżki zdrowia. Rzeczypospolitej przeciwko Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, prawda? Dzielenie środowiska, wskazywanie na tych posłusznych. Ale rodowody są te same. Tamci są po stronie Frukto, a kto działa bardziej na nerwy, Rachoń czy Mazurek? sowieckiej, czy w formie oportunistycznej, a ci są po stronie wolności. Wybory są bardzo proste. W tej sprawie pojawiają się cały czas tego rodzaju argumenty i kiedy śledzimy również media społecznościowe, to one są wybijane na pierwszy Ej, no właśnie, myślałem, czy to Rachoń, ale stary jakiś. Rachoń bardziej niż Mazurek. To dobrze, że ale i tak dobrze, że wybraliśmy 8-minutową rozmowę, bo rozmowa Mazurka z Balcerowiczem
jest pewnie kilka razy dłuższa. Plan. Były w Polsce wybory. Wynik tych wyborów oznacza, że koalicja, która ma większość w Sejmie, ma w Polsce rządzić. A więc o co chodzi? Na czym polega problem i czego chcą w gruncie rzeczy ci, którzy mówią, no, że nie tak sprawy się załatwia i No nie problem tak, jest taki, że nie należy tacy. postępować w sprawie mediów publicznych. Podnoszony jest argument Prawo i Sprawiedliwość, kiedy wygrało w 2015 roku. W 2016 roku przejęło jako środowisko rządzące w Polsce wpływ na kształt mediów publicznych, również personalny, a więc jest równowaga, jest tożsamość względem tych zachowań. Nie chcę wracać za bardzo do przeszłości, ale niewątpliwie w Polsce Nie chcę wszyscy wracać za bardzo do pamiętają, przeszłości, powinni ale w pamiętać, 80 jak roku rodził się faszyzm szedłem. No też wygrane wybory. Nie chcę wracać za bardzo do przyszłości, ale pamiętajmy, jak rodził się faszyzm w Niemczech. To też nie jest do końca prawda, że oni wygrali wybory wyłącznie demokratycznie. To nie do końca tak było. Znaczy tak, ale nie. Adolf wygrał wybory w sposób demokratyczny i zaczął wprowadzać, tak zmieniać sytuację polityczną w Niemczech, że skończyło się to wszystko katastrofą światową. Myślę, że pozycja Polski geopolityczna jest bardzo ważna, dużo ważniejsza niż myślę ogół Polaków sobie wyobraża. I to, co się obecnie dzieje w Polsce, może być pewnym znakiem, Że będziemy mieli trzecią wojnę światową. Będziemy mieli trzecią wojnę światową rozpoczętą w Polsce. Przez Donalda Tuska. Niemca. jakiegoś wskazania przez pewne środowiska, które popierają reptylian. obecne gwałcenie demokracji w Polsce, w kierunku właśnie tego rodzaju dyktatury środowisk lewicowych, czy tych, Hitler też był lewicowcem, pamiętajcie. Powiedziałem to nazwisko. On też powiedział to nazwisko. Czy zrzucą nam streama za to? czy autorytarnych, które mogą się skończyć bardzo źle. Jeżeli by to się miałoby powieść w Polsce, łamanie demokracji w Polsce, jeżeli zostanie złamany opór środowisk patriotycznych i demokratycznych w Polsce, to rozdać się może bardzo źle na Europę. No ale my słyszymy, Dokładnie, kiedy pojawia się ten niemiecki ton, no to ktoś mógł powiedzieć, zaprotestować, dlaczego tego rodzaju niemieckie wątki, gdyby nie to, że mamy w pamięci opublikowany całkiem niedawno w Berliner Zeitung nie jeden tekst jakiś incydentalny, ale dwa teksty opublikowane przez Klausa Bachmana, człowieka w Polsce świetnie znanego, jest naszym gościem w Polsce. Wiecie dlaczego Rachoń jak dla mnie jest mniej irytujący niż Mazurek? Bo wydaje mi się, mimo tego, że jeszcze przed chwilą był w TVP, wydaje mi się dużo bardziej marginalny i to, co mówi, wydaje mi się mieć dużo mniejsze przełożenie na rzeczywistość, a rzeczy, które mówi Mazurek, wydaje mi się, że są po prostu bardziej powszechnie kupowane, no nie? Bardziej powszechnie przyjmowane. Avatar DM, dojechałem do pracy robić PKB. A zanim zaczniesz robić PKB, a my sobie tu będziemy oglądać TV Republika. Jesteśmy już w połowie mniej więcej, a ty weź w tym czasie wytłumacz MMT na czacie. Mówię zupełnie nieironicznie. To PiS to jest teraz środowisko demokratyczne? Tak, teraz oni przejmują Komitet Obrony Demokracji. W Polsce od co najmniej schyłkowych lat komunizmu, który mówi, że dla przywrócenia demokracji Donald Tusk powinien stosować metody autorytarne. No w tej chwili mamy oczywiste złamanie prawa, oczywiste złamanie ustaw po to, żeby wyłączyć sygnał największych w Polsce Rachoń Mazurek podaje wypowiedzieć się gościom. Bachman jest tu rzeczywiście postacią szczególnie obrzydliwą, dlatego że to jest Niemiec. A każdy Niemiec musi pamiętać, że Ej, to było dobre. Bachman jest tutaj postacią szczególnie obrzydliwą, dlatego, że to jest Niemiec! Wow, kurwa. że Hitler mówił o sobie, jestem największym demokratą na świecie. Więc nie był taki znowu wysoki. Tekst, jestem największym demokratą, słyszałem z ust Tuska. No, też powinien powiedzieć, kończył historię. To, co Bachman proponuje, to jest tak, jakby Niemcy wkroczyli do Afryki i tam, nie wiem,
wśród buszu, Oho, u jakichś oho, dzikich oho, ludożerców oho, wprowadzali oho. takie zasady cywilizowane. Tak nie jest. Polska jest bardziej cywilizowanym Kurwa, krajem niż co tu Niemcy. się dzieje? Polacy są bardziej demokratycznie nastawieni niż Niemcy i tu nie ma co Polaków uczyć, nauczać czy przywracać demokrację. Tu trzeba Polakom zezwolić na demokrację. A wybory rzeczywiście, No nie wiem. nikt nie kwestionuje wyniku wyborów i nikt nie kwestionuje Mam prawa wątpliwości. obecnego rządu i parlamentu do realizacji swojego programu drogą prawną. To jest podstawa, który akceptowana przez wszystkich. Rzecz polega na tym, że nie wolno łamać prawa i to w sposób taki, który fundamentalny zupełnie dla zasad demokracji. Ostatnie pytanie. Wśród postulatów, wśród zapowiedzi zarówno Donalda Tuska, jak i jego Popleczników. władnych politycznych sojuszników pojawia się pomysł na wyprowadzenie z Trybunału Konstytucyjnego sędziów, a także słyszeliśmy Krzyża. zupełnie otwarte kwestionowanie mandatu prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania tej funkcji. Słyszeliśmy to w takiej formie, że prezydentem zwycięzcą Jest Rafał wyborów Trzaskowski. jest Rafał Trzaskowski. To jest kierunek, w którym idziemy? Obalenie, usunięcie z urzędu prezydenta Rzeczypospolitej? Mam nadzieję, że do tego nie To dojdzie, ale konkretów. rzeczywiście ja już od Trybunał wielu dni Stanu w 100 dni. ostrzegałem, specjalnie pisałem nawet tam do Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie, że do tego ma zapewne dojście, że zaczyna się od telewizji, radia, i przez KRS Ścieżki i zdrowia. Trybunał Konstytucyjny dojdzie to do propozycji impeachmentu dla prezydenta. Jeżeli oni to zrobią, to znaczy, że są Niemcami. że wewnętrznie są przygotowani na strzelanie do ludzi. To Oho. znaczy, że dojdzie do rzeczywiście autentycznej wojny domowej, to znaczy, to nie będzie strzelanie tak jak do górników w czasie strajku górników Gorsze. w poprzednich czasach rządów Tuska, tylko będzie to strzelanie jak w Wujku. To będzie rozstrzeliwanie patriotów. Mam nadzieję, że Mam nadzieję. w Polsce do tego rodzaju zbrodni więcej nie dojdzie, bo w naszej historii niestety takie Tak sobie tu zbrodnie wszedłem do się kawy, wydarzyły. a tu I taki niestety kwas, to się obudzę. państwo Siema, polskie, Chester. Wolne państwo polskie. Frukto, Jezu, to jest jak rozmowa z moim Radziecki ojcem. nie było w stanie osądzić ostatecznie wszystkich tych, którzy w tej sprawie Tak, ale ja przeżyłem Solidarność w Stoczni Gdańskiej w 80 roku i wiem, że Solidarność jest dzisiaj po naszej stronie, a Tusk jest po stronie ZOMO. Krzysztof Wyszkowski, twórca Wolnych Związków Zawodowych, legenda Solidarności. Dziękuję uprzejmie za Dziękuję to bardzo. spotkanie. Trwa wydanie specjalne, zamach na media. Pod tym hashtagiem można komentować to, co dzieje się w studio, to, co dzieje się w Polsce i to, co dzieje się na antenie telewizji Republika. Wracamy za parę sekund. Wow. 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 Ale ma rację, też nie jestem za strzelaniem do Polaków. Myślistwo powinno zostać zakazane. Klimat stanu wojennego i jakiejś tragedii bardziej robi takie gadanie rachoniów i sączenie strachu, że zawali się porządek. Zgadzam się. A no ale co im zostało, no? Co im zostało? Spojrzenie Rachonia w kamerę mógłby grać pomniejszego wilana w zabójczej broni albo w nagiej broni. Kurwa, Bachmann jest obrzydliwy. No jest to postać szczególnie obrzydliwa, no bo to jest Niemiec, no. A jeszcze pamiętajcie, że w Afryce jedzą ludzi. Według pana tutaj. Marysia, fajne jest jak ty sobie oglądasz, Wojtek. No słuchaj, możemy kiedyś to powtórzyć. Kocham fakt, że jak są robione takie historyczne analogie, argumentem jest, że ktoś się tak nazwał, ktoś się tak określił, więc tak jest. Nie wiem, ludzie kłamią, zwłaszcza politycy. Coś było propagandą, to prawda, to jest bardzo celne. Reptylian pyta, ilu ludzi ogląda tych szkodników. Kurde, widziałem wczoraj jakąś tabelkę, ale nie wiem, czy ją teraz znajdę. Kurczę, nie chcę strzelać, no nie? Co ja jestem, Tusk, że będę strzelał? Kurwa, nie mam jak zasłonić okna chyba, a świeci na mnie mocno. Janna mówi, dawaj Mazurka z Balcerowiczem.
112 osób po świętach. To jest słuchajcie bardzo dobry wynik. To jest słuchajcie bardzo dobry wynik. Także cieszę się i dziękuję, że jesteście tutaj, mimo że jest przerwa świąteczna, ale jak mówi Marysia Malczewska, nie klikacie łapek w górę. Nie klikacie łapek, kurwa. Dobra, słuchajcie, możemy dupnąć sobie tego Mazurka. Możemy dupnąć se tego Mazurka, tylko czekajcie, muszę znaleźć jedną rzecz. Zanim dupniemy Mazurka, to jeszcze chciałbym znaleźć jedną rzecz, którą miałem gdzieś tu zapisaną. Miałem gdzieś tu zapisaną taką rzecz, czy ja się do niej doskroluję. Scroll. O, jestem blisko do scrollowania tego, tak mi się wydaje, że jestem blisko do scrollowania do tego. Scroll. Kurwa, nie znajdę. Nie znajdę tego, co znaleźć chcę, a chciałbym znaleźć to, bo chcę to znaleźć. Czego nie rozumiesz? Przecież to logiczne. Chciałbym znaleźć to. Chciałbym to znaleźć. Chyba mam. Albo prawie mam. Chyba mam. Chyba mam. Albo prawie mam. Mam. Słuchajcie, mam. Mam. I mam. Słuchajcie, w 2016 na liberalnym portalu, lipkowym portalu Liberte ukazał się artykuł będący recenzją wywiadu Rzeki z Leszkiem Balcerowiczem. I ten wywiad Rzeka z Leszkiem Balcerowiczem nazywa się Trzeba się bić. No i Balcerowicz tam balcerowiczuje, no nie? W tym samym artykule jest wyjaśnione bardzo ładnie, że Balcerowicz w tej książce przyznaje się, że dostał spółdzielcze M3 na brudnie, składając podanie na uczelnię, a jeszcze niedawno w mediach społecznościowych, co już sam pamiętam, bo dostałem za to bana w mediach społecznościowych, pan Leszek Balcerowicz opowiadał o tym, że w PRL-u studiował w Nowym Jorku i robił tam tak zwane MBA. Więc chciałbym, żebyśmy mieli na uwadze to, że Leszek Balcerowicz dostał wykształcenie i mieszkanie od PZPR. Kiedy po upadku komuny był już ustawiony, a potem opowiada ludziom, zwłaszcza młodym ludziom, że powinni do wszystkiego dojść swoimi rękami. Tam, gdzie dwóch Polaków. Cicho, Mariusz, cicho. Cichutko. O, kurwa, jaka tu jest galeria w ogóle, galeria, kurwa. Petru 8 dni temu był, ty. Kwiatkowski, ten co ostatnio się śmiał, że na PiS głosowano w tworkach. Kurwa, Sawicki, Komorowski,
Ej, czy nie ma Mazurka? Wyjebali tego Balcerowicza? Ty, nie ma Balcerowicza. Nie ma Balcerowicza na YouTubie RMF-u. Słuchajcie, przykro mi, ale nie będziemy oglądali Balcerowicza z Mazurkiem, ponieważ nie ma go na YouTubie RMF-u. Aczkolwiek jest kurwa no niezła galeria ludzi pozytywnie zakręconych. Do wszystkiego doszedłem ciężką pracą swoich chłopów. Kurwa, Kołodziejczak, to pamiętam. To pamiętam, to on tam mówił, a może nie wiem, a może nie wiem. A jak zrobimy tak? Jest sprzed miesiąca, nie, 6 dni temu jest, proszę bardzo, RMF24, to jest po prostu inny kanał. Dzień dobry, kłaniam się. I tylko 20 minut. Dzień dobry, chyba się spóźniłem, co straciłem. A nic, wiesz co, takie tam ogólne pierdolenie. Potem oglądaliśmy trochę TV Republika, teraz jeszcze obejrzymy sobie Mazurka. I co? I będziemy się zwijać zaraz. Zwijać Mandżur. Ej, to jest chyba głośniej, no nie? Dajcie znać, czy nie ma pogłosu, bo leci na głośnikach. Nie wiem, czy mikrofon nie będzie tego zbierał. Się Państwu nisko. Leszek Balcerowicz, profesor Leszek Balcerowicz dotarł do studia. Profesor! To nie było Profesor, kurwa! Panie profesorze, pan był wicepremierem. Panie profesorze, pan był wicepremierem. Marysia, widziałeś donate czy nie, bo mnie nie było chwilę. Mogłem przegapić, Marysiu, czekaj, scrolluję. Widzę teraz. Ja muszę sobie jakiś sygnał dźwiękowy ustawić na to. A nie, czekaj, to Misza Miszka, to też dziękuję. Kurwa, się gubię w tym czacie. Muszę sobie ustawić jakiś sygnał dźwiękowy na rzeczy typu donate, żeby niczego nie przegapiać. Szybki donajcik na motywację, dziękuję. Jestem już bardziej zmotywowany. Zwłaszcza, że będziemy oglądali dwóch ludzi, którzy są bardzo triggerujący. Prawda, i ministrem finansów jednocześnie. Owszem, ale ja pytam teraz... O, Avatar DM, wyjaśniłem MMT na czacie w 2 zdaniach, ale przegapiłeś. Już sprawdzam, już scrolluję Avatar DM. Pola, nie wiem, czy mam zdrowie to oglądać. Pola, ja też nie wiem. Powiem ci, że TV Republika rodziła mniej moich obaw niż Mazurek z Balcerowiczem. Dobra, czekajcie. Avatar DM wyjaśnił na czacie MMT w 2 zdaniach. Szukam. Kurwa, kiedyś będzie mnie stać na moderatorów na tacie, żebym nie przegapiał rzeczy. Scrollu. Kurwa. A może już przegapiłem z drugi raz? Scrollując w drugą stronę? Ja pierdolę. Szukam. Powinna być możliwość przeszukania czatu po nikach. Kurwa, no nie znajdę tego teraz już. Nie znajdę. Avatar DM, jakbyś mógł napisać jeszcze raz to, co napisałeś. Skoro to tylko 2 zdania. Pola, na Leszka, profesora Leszka, mam alergię jakby pokarmową, dostaję z gagi czy coś. Pola, ale dobra wiadomość jest taka, że Balcerowicz odchodzi w głowach ludzi za sprawą nowego ministra finansów, który dodrukowuje pieniądze jak pojebany i mówi, że się znajdą. Ja myślę, że to też jest dobry przyczynek do dyskusji o ekonomii, bo chyba trochę zmienia się jednak mindset. Chyba trochę zmienia się jednak mindset i nie jest to mindset Balcerowicza i minister zdrowia Leszczyny, tylko właśnie trochę bliżej temu Domańskiemu do polskiej sieci ekonomii.
Ale wiesz co, Marysia, chyba Ctrl F, nie, chociaż, kurwa, ty, znajdę. O, jest. To takie proste, Marysia, co ja bym bez ciebie zrobił, zobacz na tych streamach. MMT. Pieniądze to konstrukt państwa, nie pochodzą z podatków. Rząd tworzy pieniądze przez wydatki, niszczy je, zbierając podatki. Głównym ograniczeniem jest inflacja, gdy tworzy się więcej pieniędzy niż niszczy. Podatki generują popyt na walutę. Fajne. Tylko ja muszę to zinternalizować umieć. Muszę to zinternalizować. Także awatar DM już nie musisz pisać tego drugi raz. Dzięki naszej niezawodnej czatowiczce Marysi, która domaga się przeprosin. Karol, losowy ciąg cyfr. Nowy minister finansów wpisał rower do oświadczenia majątkowego. To wiadomo, od razu było, że marksista, komunista jakiś. O, i jeszcze Marysia, proszę bardzo, kuktacza pokierowała do Discorda gilotynowego. Marysia, dostajesz medal zasłużonej gilotyniary. Dobra, jedziemy. Obejrzeliśmy dopiero 14 sekund. Manek 1117. Obawiałem się odebrania 500+ nie w ramach myśli balcerowiczowskiej, tylko w ramach zemsty. Trzeba ukarać tę ciemnotę, że dała się przekupić i odebrała nam, elicie i prorokowi Donaldowi władzę. Radimira Lewakow, tak by the way, to podobnie jak banki. Nie dostajemy istniejących pieniędzy na kredyt, tylko generujemy kredyt jako zobowiązanie i dopiero je fizycznie spłacamy. Właśnie w odcinku Gilotyny z Mazurkiem i Schlinderem też wrzucałem fragment wywiadu z Benem Bernanke, który był szefem amerykańskiej instytucji, która jest odpowiednikiem naszego NBP. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa. Na pewno coś tam rezerwy federalnej. No i on generalnie mówił właśnie o tym, jak powstają pieniądze i że na pewno chłop był na okładce Time'a za przeprowadzenie Stanów przez kryzys 2008. Nie wiem, czy nie dostał za to Nobla z ekonomii, ale może już dopowiadam. Natomiast no właśnie on mówił o tym, czego Mazurek nie potrafił przyjąć do wiadomości, że przeprowadzenie banków przez kryzys 2008 polegało na dopisaniu im po prostu hajsu do konta. Miszka, w tym tempie to my nie skończymy nawet jutro tej rozmowy. Marysia Malczewska, robię za darmo i jeszcze ci za to płacę. To jest Polska, a ja mam wąsy, ok? Dobra, lecimy. Wicepremiera Leszka Balcerowicza, gdyby pan jeszcze raz nim chciał być, to też przejąłby pan media publiczne? Sprywatyzowałbym. Mam wrażenie, że media publiczne zostały przejęte przez poprzednią władzę i były Bez instrumentem wątpienia. prymitywnej partii. I to była sytuacja jak w PRL-u, proszę państwa, a teraz trzeba by sprywatyzować media publiczne. I propagandy. I za czasów, kiedy ja pamiętam, kiedy byłem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i także Jerzego Buzka, to media publiczne nie odgrywały takiej roli. To myślę, że pan rzeczywiście, proszę wybaczyć, stracił pamięć, bo akurat wasz rząd AWS-u, był tym jedynym, jak sobie próbowałem przypomnieć, czy była kiedyś taka historia, że był rząd, który miał sobie jawnie wrogie media publiczne i był to rząd Jerzego Buzka. Czy jak ja zrobię głośniej sobie przeglądarkę w sensie kompa, to będziecie mieli głośniej też Mazurka? Zobaczmy. W połowie 98 Czy jest roku, głośniej? po pół roku rządów pana, także jako wicepremiera, prezesem telewizji został Robert Kwiatkowski i pamiętam wtedy serwisy informacyjne, każda ofiara mrozów była przedstawiana jako kolejna ofiara, były wyliczane jako kolejne ofiary rządu Buzka. Buzek mordował ludzi mrozem. No ale co z tego miało wynikać, a tym bardziej
Właśnie rząd, wyście którym nie służyłem, nie przyjmowaliście prze- mediów wtedy. tym bardziej. Może dlatego przegraliście. Tym bardziej media publiczne nie były instrumentem ówczesnego rządu. Rządu nie. No Natomiast właśnie. propagandy Natomiast jeżeli tak. pan w ogóle mnie pyta, czy Ciut pogłos? problem ogólniejszej To czekajcie, jeszcze kurczę. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Teraz powinien zniknąć pogłos, ale możliwe, że będzie trochę ciszej, to jeszcze mogę przygłośnić, tak mi się wydaje. Bez kitu, nie sprywatyzować, tylko odpolitycznić, sprzedając akcje. Teraz za cicho. A teraz? Czy jest lepiej? Nic nie słychać. Dobrze. Ale zaraz. że mogą się obyć bez mediów nazywanych publicznymi, Czyli co, które są narażone, jak sprywatyzować widać. TVP, sprywatyzować Polskie Radio. Słowo sprywatyzować jest straszne, a ja bym polegał, dlatego ludzie na Ale- ogół nie ale- lubią. ale jak inaczej? czegoś. Nic nie słychać, ale to żadna Jeżeli strata. ma- Teraz już mają- słychać, Powinni nie? nam być odpaństwowić, czyli odpolitycznić. No nie, ale w panie związku profes- z tym dyspozycja i kierunek Nadal działania cisza? nie zależą od rządzących. Profesorze, Jest okej, proste dobrze. pytanie. Sprzedać czy nie sprzedać telewizję publiczną? Sprzedać w chuj! Niekoniecznie sprzedać. Na przykład można sobie wyobrazić, że się przekaże koalicji organizacji pozarządowych, żeby one były jakimś instrumentem, Ale zaraz, narzędziem. miałoby nią zarządzać czy być właścicielami? Bo to jest ważne. Kto miałby być Co właścicielem? to są za tego? fantazje w ogóle, kurwa, z dupy? Można obecnych użyć mediów słowa publicznych. właściciel, ja powiedziałem to dyspozycji, co oznacza mniej więcej to samo. Oddać Forum Obywatelskiego Rozwoju, Oddał organizację. a politycznym Przyjęto organizacjom żeby jak FOR. Żeby one mogły zwiększać swoje oddziaływanie na społeczeństwo obywatelskie. Donald Tusk powiedział wyraźnie, ani złotówki na te media publiczne nie da więcej. Ludzie abonamentu nie płacą. W OBS-ie mam na maksa To jest wszystko. taki sposób na co? Na to, żebyśmy... nieważne, że nasze weźmiemy je głodem? Gdyby to miało oznaczać zmianę prowadzącą mniej więcej tym kierunku... No ja myślę, że przekazać Forum Mamy Obywatelskiego mediów, Rozwoju które media są publiczne. narażone na ingerencję polityków, to się z tym zgadzam. Pan wierzy w to? Bo, panie profesorze, prawda jest taka, że od wielu lat, odkąd sięga pamięcią, każda nowa władza, poza właśnie rządem Jerzego Buzka, pierwsze co robiła, to sięgała po media publiczne, brała je sobie. No, co prawda nie zawsze wyglądało to tak widowiskowo jak wczoraj, ale zawsze chodziło o to samo, o to, żeby rządzić. Ale były bardzo... telewizji. Rządzić w chuj. Pan zwrócił na to uwagę, że było bardzo różne natężenie tego nagannego zjawiska. Ale wracam do swojej głównej myśli. Skoro mamy do czynienia z mediami, które ze względu na swoją formę własności są narażone na upartyjnianie, jeżeli się pojawią złe rządy, miejmy nadzieję, że w przyszłości to nie będzie się powtarzać, ale gwarancji nie ma, to lepiej, żeby takich mediów narażonych na przejęcie przez polityków nie było. Lepiej je zlikwidować, oddać, sprzedać, Przekazać. żeby... Ej, a co wy na to, gdyby wypierdolić TVP w kosmos po prostu i zostawić sam TVN? Bo myślę, że teraz mamy tak naprawdę 2 TVN-y, no nie? Więc może lepiej wyjebać TVP. Elo, nara. Nie ma na Pan własność się prywatna boi sprawa. pan Proszę się pana, boi pewnych słów, co powoduje pewną konfuzję w przekazie. No bo jeżeli pan mówi, że nie powinny być państwowe, a jednocześnie nie chce pan powiedzieć wprost, że trzeba je sprywatyzować, czyli sprzedać, no to ja nie bardzo proszę pana, ja rozumiem. wypowiadam się przez lata dostatecznie wyraziście. Ja zajmując się językiem wiem, że niektóre słowa są naładowane emocjonalnie i w konsekwencji właśnie prowadzą do zamieszania, bo ludzie także ulegają niektórzy emocjom zawartym w słowach. Profesorze, to zostawmy w Ja takim razie. pierdolę, jakie to jest złe, co on mówi. W sensie,
kurwa, jest takie pierdolenie pod tytułem kurwa, emocje są złe, a my prawdopośrodkowistyczni chłopi w garniturach jesteśmy wolni od emocji i to jest dobre. Kurwa. Właśnie przez takie podejście na świecie jest źle, jest jak jest. Tak. Zostawmy słowa, przejdźmy do konkretów. Pan był wicepremierem, dałby pan podwyżki w sferze budżetowej i nauczycielom? Nie! Donald Tusk stwierdził, że tę obietnicę na pewno zrealizuje. 30% dla nauczycieli, 20% dla budżetów. Niech zmienił pracę, kurwa, na wolnym rynku. Z wzrostem deficytu. Siema, Odyniec. No, może trzeba rozszerzyć to pytanie, mianowicie co ze stanem finansów publicznych. No dokładnie, nie ma pieniędzy, proszę państwa. państwa. Otóż nowy rząd dziedziczy finanse publiczne bardzo Dokładnie. złym I dziura Morawieckiego Tego jest. nie potwierdza Polska Sieć Ekonomii, ale już o tym rozmawialiśmy. No bo oni... Czekajcie, Mazurek w rozmowie z Balcerowiczem powołuje się na Polską Sieć Ekonomii? Może z lekkim uśmieszkiem? Politowania? Nie wiem, dajmy mu szansę, muszę to zobaczyć jeszcze raz. Otóż nowy rząd dziedziczy finanse publiczne w bardzo złym stanie. Tego nie potwierdza Polska Sieć Ekonomii, ale już o tym rozmawialiśmy. No bo Pan- oni pan uważają, że stwierdził, im wyższe dyletanci. wydatki, tym lepiej. No to... Ale nie, profesorze, ale Donald Wyższe wydatki, tym lepiej. No, przecież no, to widział. No, proszę państwa, no, deficyt ma być mniejszy. Wydatki mają być mniejsze. To są wydatki, proszę państwa. No proszę pana. Kurwa. pozwoli, że No tak, dokończę, tak? Donald Tusk stoi przed Bo konkretnym pan tematem. zadaje pytania, nie czekając na moją odpowiedź. To jest właśnie bardzo czekam. ciekawy Ale dialog. No właśnie, na to Na pytanie, wydaniu. na No, to słucham pytanie, panie pana. profesorze. Tak. Dać te podwyżki na 30%. Ale to prawda, że Mazurek nie umie rozmawiać, tak żeby 20% dawać nawet budżetówce, Balcerowiczowi powiedzieć, powiedzieć nie ma do końca, pieniędzy, co ma nie do damy powiedzenia. na razie. Trzeba przedstawić Siema Titus, siema Halina. bilans, który wygląda źle, ja mogę powiedzieć, bo mamy tak podbite wydatki. A skąd on Około może to 100 wiedzieć? miliardów Kurwa, skąd ty to wiesz, chłopie? dopisu. I na dodatek jeszcze Balcerowicz merytorycznie. duży deficyt, za którego finansowanie dużo płacimy i trzeba ludziom pokazać. I ten dług że będą jeżeli spłacały będziemy nasze dzieci. utrzymywać co więcej, zwiększać te zwiększone wydatki, to będziemy mieli rosnące problemy w finansach publicznych, co się odbija na życiu ludzi. Scenariusz To nie grecki. jest odpowiedź na pytanie. Scenariusz grecki. Niech się pan nie gniewa. Będziemy mieli scenariusz grecki. Będziemy mieli scenariusz grecki. A właściwe pytanie dotyczą całości sytuacji, Donald więc nie Tusk- można wybierać Donald sobie... Tusk został premierem Scenariusz grecki. 10 dni temu. I ma taki Proszę wybór. Państwa, Czy im spełniamy większe tę będą obietnicę, wydatki, którą tym szliśmy będziemy do gorzej, tym dajemy będzie gorzej, 30% tym nauczycielom, Polska 20% bardziej zbankrutuje. No, Czyli nie proszę spełniamy, bo Państwa. mówimy, Proszę sorry, Państwa. nie ma pieniędzy w budżecie. No, więcej powiem, kurde. No, czyli obniżyć wydatki, bo im wyższe wydatki, tym większe będą, dokładnie, mamy spadek przydnika i będą większe wydatki, teraz tym bardziej zbankrutujemy. Czy ja powiem uczciwie, jeżeli będziemy zwiększać wydatki, tym będą uczciwie, takie będą konsekwencje, czyli będziemy mieli pełzający kryzys finansów publicznych. Proszę pan, a jeżeli ograniczymy wydatki, to nie będziemy mieli pełzającego kryzysu wydatków publicznych. Proszę państwa, no to jeżeli będziemy uczciwie, musimy pokazać ludziom, bo jeżeli będziemy mieli większe wydatki, tym większe będziemy mieli kryzys wydatków publicznych. A jak będziemy mieli mniejsze wydatki, proszę państwa, no to będziemy mieli mniejszy kryzys wydatków publicznych, prawda? Jesteśmy demokratycznym rządem i musimy pokazać ludziom, powiedzieć uczciwie, że mają wybór. Im większe będą wydatki, Nie dowiem się od profesora tym będziemy mieli większy kryzys wydatków publicznych. A jak będziemy mieli mniejsze wydatki, to będziemy mieli mniejszy kryzys wydatków publicznych. Rząd obecny rząd Donalda Tuska przejął finanse publiczne w opłakanym stanie i będziemy mieli większe wydatki, to będziemy mieli większy kryzys finansów publicznych. To jak będziemy mieli mniejsze wydatki, to będziemy mieli mniejszy kryzys wydatków publicznych. Prawda? Mówią prawdę. Oni wtedy będą wiedzieli, jaki jest wybór. No dobrze, będą wiedzieli. Załóżmy, że ten etap mamy za sobą.
Przedstawił pan ludziom stan finansów, ale bardzo ostatecznie zły stan ktoś finansów. musi zdecydować. Chyba że pan chce rozpisać to w referendum, czy Ale mają być proszę pana, podwyżki, no jest czy nie. proste. Okazuje się ludziom wybór i Radimira nie widziałem. że z takich Kurwa, on takich mówi to samo powodów ciągle. Ja wybieram ten, a ten wariant. Który wybrał pan? Ja wybrałem wariant, który by stabilizował My finanse publicznych musimy stabilizować finanse publiczne. Zmienne finanse publiczne muszą być coraz mniejsze, jednak będą mieli mniejsze wydatków publicznych, ograniczyć wydatki. Nie wiem, czy to, czy na przykład... bym Ja zdecydowanie pierdolę! Czy to 800 plus, czy 500 plus, bo przecież my mamy zasiłki rodzinne. Więc trzeba patrzeć na całą stronę wydatków i Chciałby pan powiedzieć, ograniczyć żeby dojść do 800 tego, plus, żeby... chciałby pan to, co ograniczyć 13 i 14 emeryturę, czyli dawać tylko Czy Lesiek też jest najbiedniejszym, albo nie największym dawać demokratą w wcale? historii? To na pewno na liście pozycji, Radimira, ale tutaj wysyłałeś te trzeba ograniczać, linki do w kreskówek sytuacji na FB? zwiększonego, ogromnego deficytu. Czy gdzieś indziej? Jest to, co pan powiedział i zresztą pisaliśmy, ja sam się wypowiadałem na ten temat. Tylko profesorze, no, to jest zupełnie sprzeczne z obietnicami jasno wyrażanymi w wyborach. Nowa władza szła do tych wyborów, mówi, Panie Leszku, która godzina? Panie Leszku, która jest godzina? Nowy rząd ograniczył finanse publiczne w opłakanym stanie po rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego powinniśmy dać Polakom świadomie wybrać i pokazać im, że im większe wydatki publiczne, tym gorszy będzie stan finansów publicznych, a im mniejsze wydatki publiczne, tym będziemy mieli lepszy stan finansów publicznych, bo inaczej, jeśli będziemy mieli wielkie finanse publiczne, to będziemy mieli bardzo zagrożone finanse publiczne, a im będziemy mieli mniejsze wydatki publiczne, tym będziemy mieli mniejsze wydatki publiczne i lepszy stan finansów publicznych. wszystko co raz dane nie zostanie odebrane. Sam to krytykowałem i uważam to za bardzo nieroztropne i takie demagogiczne powiedzenie. Dlatego, że A tymczasem będzie wielki szerszy stan. Dokładnie, bo ile to jasne, nie ma właśnie. No właśnie, to pan. że ulegają takiej demagogii, nie dają, Nie dają, zabierają, to, co musimy dają, większy zabierają. stan A jak finansów nie starcza, publicznych, im mniejsze będą wydatki publiczne. Słuchaj, A Platformy Obywatelskie to powiedział nie mi ma kiedyś w swoich swojej pieniędzy. rozmowie na bazarze. Podchodzą do niego ludzie i Kurwa. mówią, panie pośle, pan się nie gniewa, myśmy zawsze na pana głosowali, ale teraz będziemy głosować na PiS. Jak to? Dlaczego? On pyta. Bo oni też kradną, ale się przynajmniej z nami dzielą. Ja pierdolę, to są jakieś... Może to jest ta mentalność, Kurwa, że ludzie nie mają... to jest rozmowa, kurwa, jakichś przysłów sprzed 20 lat, z przysłowiami sprzed 20 lat. Ja pierdolę, bez kitu. Widziałem, że tutaj był taki głos na czacie, że to jest rozmowa jakichś dwóch wujasów. No i tak, kurwa, no i tak. Złudzeń, że polityk daje z własnych pieniędzy, ale przynajmniej mają takie przekonanie, że część się z ludzi nich dzieje. tak, ale część ludzi nie. Wyniki wyborów świadczyły o tym, że ci, co najbardziej dawali do tej pory i w sposób demagogiczny Nie żyją. uzasadniali, no nie wygrali. Ale na pewno potrzebne jest. Ej, dobra, mamy linki do kreskówek. Dobra, mamy linki do kreskówek. jednocześnie nośny sposób, przed Widzę. jakimi dylematami się stoimy. Ja rozumiem, że jak pana spytam o spełnienie postulatów partii koalicyjnych, o akademik za złotówkę, czy 1000 złotych dla studenta, to ja mniej więcej wiem, co ja usłyszę. Że Nie ma- zawsze trzeba patrzeć całościowo, a nie wyrywkowo. Że nie ma Nie, pieniędzy. to Proszę pana, z nie, wyrywkowych obserwacji nie dochodzi się do poprawnych, całościowych wniosków. No dobrze, To profesorze. mówię panu jako nauczyciel akademicki. Ale właśnie chciałem pana o to spytać. No No pańskie dobrze. takie doświadczenie. No profesorze. Tu bardzo źle świadczy o Polskiej Akademii. Kształcenia dzieciaków, wysłanie ich I na chłop od studia 30 jest lat cudowne. powtarza to samo. Teraz co mają zrobić ci ludzie, których naprawdę na takie brewerie jak wysyłanie dzieci na studia nie stać? I to nie muszą być najbiedniejsi, którzy żyją z zasiłków społecznych. To może być na przykład parę nauczycieli, która chciałaby swoją dwójkę czy trójkę, nie daj Boże. Mazurek powinien w swoim stylu zapytać Balcerowicza, jak taki z pana ekonomista, to proszę wymienić wszystkie szkoły ekonomii. Dzieci wysłać na studia. Proszę pana, no mamy system stypendiów. Proszę wymienić wszystkie gospodarki. Morska.
Rząd Platformy Obywatelskiej odziedziczył finanse publiczne po rządzie Prawa i Sprawiedliwości w opłakanym stanie i musimy dać ludziom wybrać, bo jeśli będziemy zwiększali wydatki publiczne, to finanse publiczne będą w bardziej opłakanym stanie. Więc problem nie polega na tym, czy ma być, czy nie ma być, tylko jak ma być on duży. I ten problem rozstrzygamy, jak każdy wycinkowy problem, na tle całościowej analizy. Inaczej to wprowadzamy ludzi w błąd. Dobrze, profesorze, czy wszystkie obietnice składane w tej kampanii traktuje pan tak samo? Pytam na przykład o 60 tysięcy jako kwotę wolną. Trybunał Stanu dla prezydenta. 30. Platforma 100 dni. Przelicytowywania powiedziała, dlaczego 30? Dajmy 60. Teraz mówi, że tego nie może dać. Dziadzie Zygmunt miał gospodarkę, ale mu Ja komuniści bym zabrali. nie składał takich obietnic. I nigdy, jak byłem przecież Nauczycielem akademickim. finansów i wicepremierem, Ministrem finansów. przypominam sobie, Wicepremierem. żebym Papieżem. ludzi starał się wprowadzać w błąd. Ale Donald Tusk chciał wygrać wybory, a pan Ale ich nie wybory- wygrał. Wie pan, ja startowałem w innej konkurencji. Ja starałem się zreformować Polskę. I mnie polityka tylko o tyle interesowała, zresztą poproszono mnie do Mazowieckiej, że się zajął poproszono, po prostu w tym stanie. Ja nie startowałem w konkurencji zawodowego, zawodowego polityka. No ja mówię na przykład o roku 97, wtedy już pan przyszedł do wyborów. Był szefem partii, Poproszono mnie, Unii Ale szedłem do Europejskiej. wyborów bez składania nieodpowiedzialnych obietnic. Wygrałem wybory zresztą na Śląsku, co traktuję Na jako Śląsku, swój... tak, ale w Polsce pan ich nie wygrał. Ale mniejsza z tym, bo ja nie chcę pana rozliczać z historii, No to która była słucham. 20 Stan finansów jest jak chłop śląski. W dupie szerokim, w barach wąskich. Tylko z tej prostej sprawy. No dobrze, to dawać te pieniądze? Kurwa, od kwadransa chłop nie może odpowiedzieć na pytanie, czy dać podwyżki nauczycielom. Nie dawać tych pieniędzy. Idziemy do wyborów, składając ludziom konkretne Zapytałem obietnice. matkę emerytkę, czy uważa, że stan polskich finansów publicznych po PiSie jest zły i czy im większe wydatki, tym gorzej. 2 razy tak, mówi Radiogra. I mogę je teraz wyliczać. Na później co? Chester, Balcera nie interesuje polityka, dlatego publicznie pierdoli od 30 lat. No bo właśnie, to jest ekonomia apolityczna. Ekonomia. Powiedzieć wszystkim, sorry, nie mieliśmy pieniędzy, Proszę to pana, ludzie wtedy- powiedzą, oszukaliście nas. Proszę pana, po pierwsze nie należy tak robić, ale jeżeli się to zrobiło, no wtedy się staje przed trudnym wyborem, gdzie każdy wariant jest Jo, niedobry. dobrze I mówisz, trzeba Ciper, jak wybrać. powiedziałby Balcer Albo spełnia na się pytanie o obietnice i gospodarki. szkodzi Te dobre i te wszystkiemu komunistyczne. społeczeństwu, A sobie po pewnym czasie, jeżeli gospodarka reaguje, jak zwykle reaguje na złą politykę gospodarczą źle, albo proste. nie realizuje się przynajmniej w takim zakresie, żeby można było stabilizować gospodarkę. Profesorze, narastającym mam wrażenie. Chciał problemem reformować jest Polskę, a co mieszkanie zrobić oddał? z sytuacją mieszkaniową młodych ludzi w Polsce. I mamy takie, Oho, słuchają nas oho, młodzi ludzie, oho. znacznie młodsi Mamy to. ode mnie, którzy mają te swoje 20 parę, może 30 lat. Chcą w końcu wyprowadzić się od rodziców i nie mieszkać tylko na wynajętym. Co oni mają zrobić? Jak mają kupić mieszkanie? Państwo ma różne pomysły na to, Proszę pana, żeby... pan prowadzi do tego, żeby, tak mam wrażenie, może wbrew swoim intencjom, do tego trzeba dofinansować. Czyli Nie, zwiększyć nie. sprawę. Nie, no to świetnie. No to ja Mam od razu trzy powiem, co propozycje, wynika. które są na stole. Dobra, no mam pytanie. problemy są po stronie podaży. To znaczy za dużo biurokracji, za dużo zezwoleń i tak dalej, co opóźnia proces budowy i zmniejsza jego natężenie. Okej, w tej kampanii wyborczej Ej, wiecie, kto mówił dokładnie to samo w kampanii wyborczej? Konfederacja. No co też nie jest jakimś zaskoczeniem, no nie? Bo pamiętam jak był ten moment, gdzie skoczyły sondaże Konfederacji i nagle w mediach było wielkie przerażenie, a przecież no na to poparcie dla Konfederacji, no to polskie media, polski establishment, polska debata publiczna pracuje usilnie od lat 90. właśnie takimi kurwa wypowiedziami, no i budowaniem tego przekonania, że jest za dużo urzędników, że biurokracja, że coś tam, że sroś tam. Biurokracja i za dużo urzędników to jest to, na co można zwalić w zasadzie każdy problem. Każdy problem da się tak opowiedzieć. Dlaczego polska ochrona zdrowia jest niewydolna? Ktoś by mógł powiedzieć, że
że jest niedofinansowana. No, proszę Państwa, to nie chodzi o to, że niedofinansowana. Po pierwsze, obecny rząd odziedziczył finanse publiczne po rządzie Prawa i Sprawiedliwości w opłakanym stanie. Dlatego trzeba zmniejszać albo zmniejszać mniejszy kredyt publiczny, większy kredyt publiczny. Poza tym polskie szpitale są niewydolne. Biurokracji jest za dużo. To jest biurokracja urzędników. To wszystko trwa, proszę pana. Wszystko biurokracja, urzędnicy, a poza tym jeśli zwiększymy finanse publiczne, no będziemy finanse publiczne w opłakanym stanie. Jeśli zwiększymy wydatki, jeśli zmniejszymy wydatki publiczne, to będziemy na pytanie. Kurwa! Czyli pojawiły się 3 bardzo konkretne pomysły. Jak pomóc, jak to rozwiązać. No, To jest pomysł rządu PiS wprowadzony. Kredyt 2%. no to po stronie popytu. Platforma Obywatelska postanowiła jak zawsze w takiej sytuacji przebić rząd i powiedziała nie 2, tylko 0%. Nieopodatkowany kredyt. Nieoprocentowany, przepraszam, nieopodatkowany. No kurwa, ale chuj z tych Nieoprocentowany kredytów, jak to po prostu podniesie marże i podniesie ceny. Tego nie ma. Ja No i pierdolę. jest To jeszcze jest tak trzecia samo jak propozycja. 500 plus odpisu. 500 plus odpisu nie jest rozwiązaniem systemowym, mimo że jest jakimkolwiek rozwiązaniem, spoko, ale kurwa, to jest taki właśnie klientelizm. Masz tu kurwa hajs, idź go wydaj na wolnym rynku. Na stole, czyli... Nie wszystko powinno być wolnorynkowe. Kurwa, dlaczego musimy mówić takie rzeczy w 2023 roku? Aczkolwiek, przypominam, pocieszające jest to, że coraz mniej musimy to mówić, bo ten mindset Balcerowicza powoli odchodzi. I ten komuch domański, musimy sobie kiedyś o nim powiedzieć więcej. I znowu pije tę darmową wodę, no właśnie, kurwa. Żadnych kredytów, będą mieszkania socjalne, to jest pomysł Lewicy. Co? 300 000 Ktoś powiedział socjalne? mieszkania socjalne, biedniejsi w ogóle dostaną. I teraz pytanie jest proste. Już Co Balcerowicz zrobi usłyszał Balcerowicz? socjalne, Ma patrzcie, 13 widzieliście lat, to? dostaną. Widzieliście 100 to? 000 Patrzcie. mieszkań w 5 lat, mieszkania socjalne, najbiedniejsi. Balcerowicz biedniejsi w ogóle usłyszał dostaną. socjalne, już, Teraz już, pytanie jest już, proste. kurwa. Co by Łapie zrobił się Leszek za głowę. Balcerowicz? Ma 3 na stole, 2%, 0% mieszkania socjalne, albo nic z tego, tylko inny sposób. Proszę pana, to tak mniej więcej jak mamy pacjenta, który ma chorą nogę, a leczy się jego rękę. Bo nie tam problem leży, gdzie wydawałoby się, sugerują te propozycje, a mianowicie nie po Proszę stronie pana, gdyby kuska nie popytu, skakała, czyli krzyczym wydatków, polecień, chuj ci w dupę. dofinansowania, tylko mamy bariery, podaży, które były, są, jest wiele na ten temat analiz i trzeba to odbiurokratyzować ten proces. Zezwolenia na budowę uzyskanie trwa latami. I to Gratuluję akurat nie wygranych kosztuje. wyborów Wie pan, na co powiedzą Śląsku, panu, panie co powie panu zwłaszcza młoda lewica? Balcerowiczu. Że pan chce Kiedyś. zrobić dobrze deweloperom, że to oni na tym zyskają najwięcej, że to oni będą łatwiej Tak, mogli Gosia, zabudowywać, to jest nie wiem, coś, parki co- krajobrazowe. Wydaje mi się, że nawet nowa lewica To już jest tak będzie demagogiczna, z nami na jak pan zawsze. usiłuje. I to Gadanie do ekranu. Profesorze, ale No to ja to jest akurat, elementarz, to panie jest profesorze, elementarz. przecież ja w to nie wierzę akurat, No że to może- proszę się nie wcielać tak bardzo w rolę nowej przepraszam, lewicy. ja nie wierzę w to, że można ludziom rozdać mieszkania. Cały PRL polegał na tym, ale- że rozdawano ludziom mieszkania. Ja sobie teraz ostatnio No i co? I obejrzałem było PRL-owski zadłużenie. serial. I co teraz? Tak, Kurwa. czasami to robię. Czy on teraz będzie robił to, co robi zawsze Dominika, ona się nazywa Wielowiejska, Stok FM, która jak ma argument, że w PRL-u wszystko było złe, bo przecież każdy Polak wie, że przed 89 rokiem wszystko w Polsce było złe. Absolutnie. Przed 89 rokiem wszystko wszędzie dla każdego było piekłem. I Dominika Wielowiejska jako argument podaje alternatywy 4. Już kilkukrotnie to robiła. No, żeby sobie obejrzeć, przypomnieć, jak to wyglądało. I to było cudowne, jak tam ta młoda para zmaga się z problemem mieszkania i chodzi tam, i tu chodzi, Polaracja, tu prosi, tak, można tam by- prosi. polaracja, Tu trzeba radę polaracja. zakładową Taka aktorka poprosić, tam była. trzeba pójść do prezesa spółdzielni, że można czy by go pójdzie mąż, czy zastąpić żona, czatem. kto zrobi na nie lepsze wrażenie. No, łapówek nie pokazywali, ale pewnie tak to się działo. No, Dojścia się to nazywało, znajomości. trzeba tak. mieć dojście i znajomości. Tak. Ja w to nie wierzę. Ja żyłem w PRL-u, No to dobrze. i ja nie wierzę w to, że państwo rozda ludziom mieszkania. Bo Bo państwo skąd? rozdaje to, co zabiera. No. No więc No, właśnie. pan może znaje, to co zabiera, no Moja właśnie. wiara nie ma tutaj nic absolutnie
do rzeczy. Najważniejsze jest pytanie, tak serio, jak ci młodzi ludzie, którzy nas teraz słuchają, ja o nich pytam, jak oni mogą zdobyć mieszkanie, jak mogą je sobie kupić, wynająć. Wie pan, mamy bardzo różną sytuację młodych ludzi. Nie należy wrzucać ich do jednego... Kochani, dałem pierwszego w życiu muta na gilotynowym czacie. To państwu nie rozdaje. Nie I mówię. w związku z tym, no, przede wszystkim to jest kwestia pracy. Wykształcenia, kurwa, dokładnie. Tu akurat Plepsie trochę z jebany. powodów niedobrych, a mianowicie demografii. My nie mamy bezrobocia, mamy raczej niewystarczające Niedorobocie. pracy, stąd też potrzebna będzie imigracja, więc to jest najważniejsze. No Po drugie, tak, no no, młodzi no, czy nie młodzi tak, odpowiadają tak, za tak. siebie i Dokładnie, mamy dużo szersze kurwa, no. możliwości niż mieliśmy w PRL-u. W Klawiterowi. związku z tym niech wybierają to, co dla nich, co daje im lepszą przyszłość, a dzięki temu no, krajowi lepszą przyszłość. Oj, nie spodoba im się Proszę to pana, słowo. jeszcze powiem jedno. Mniej narzekania, więcej obywatelskiego działania. Dokładnie, Jeżeli mamy kurwa, do minimum roboty, pracy, nie robi, śpiewa Lucian Pavarotti. zaangażować się. Idź się zaangażuj, Świadomy kurwa. obywatel, Ale a nie nie Zamiast zaangażować. jojczyć. zaangażowali, poszli na wybory. To świetnie, ale oprócz tego istnieją organizacje pozarządowe, które Jak starają pójdą się do- wpływać na pójdą do opinię organizacji publiczną. Ja sam pozarządowej- taką założyłem. Ale FOR. pójdą do organizacji pozarządowej, mieszkania przez to nie zdobędą. Muszą... I zapisujcie się do for. Przecież ja nie formułuję takiego absurdalnego wniosku, który Wiem, pan wiem. mi przypisuje Nie milcząco. przypisuje. Przypisuje pan, Ale tylko że w skąd? ten sposób, bo pana replika zawiera w sobie Nie, bo takie twierdzenie, że jakoby to przypisał. No nie, Nie, ale profesorze, ja tylko pytam, chcę co mają powiedzieć zrobić tak, z tym, że żeby zdobyć mieszkania, a pan im mówi, idźcie do organizacji Nie, pozarządowej. powiedziałem poprzednio. I proszę zwracać uwagę na to, co staram się powiedzieć. Że do roboty nie robię, jest staram się wiele powiedzieć. więcej możliwości niż mieliśmy w PRL-u, no to oni odpowiadają bardziej za siebie niż ta wtedy. Wybór drogi życiowej. Kochani, pamiętajcie o klikaniu łapek w górę. Dziękuję. Kwalifikacji i większych dzięki temu dochodów. To jest najważniejsza droga w ustroju, w którym no, jednak jest szeroki zakres wolności na szczęście. Profesorze, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, mówił pan, że jednym z najzdolniejszych pańskich studentów, tych, którzy są w polityce, dodawał pan, jest bez wątpienia Ryszard Petru. Wow! Ryszard O Petru tę jest opinię. w tej chwili lekko na aucie. Został co prawda Już nie. szefem komisji, ale nie przesadnie istotnej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Nawet nie Komisji Budżetu, Komisji W Finansów. tym kraju nie da się Nie skompromitować, ma go przysięgam. Ale z został tego co wiem, to nie wiceministrem. aspirował do tego, więc trudno mu Nie, ale ja nie będę... zarzucać to, że nie zrealizował tego, czego nie chciał. Ale ja Ryszarda Petru o nic tutaj nie No obwiniam. dobrze, Ja tylko to pytam o pana... co chodzi? Ten tramwaj, co nie pytania, chodzi. Pan pan mnie tu atakuje. Nie, profesorze, ja pana w ogóle nie atakuję. Ja Ja, też bardzo tak nie lubię pana sądzę. słuchać, naprawdę. No. Pytanie moje brzmi, dlaczego w takim razie tacy ludzie, jak pan mówi, no najzdolniejsi moi studenci do rządu nie weszli? Dlaczego nikt po nich nie sięgnął? Bo może ktoś w końcu zaczął przeglądać na oczy. Tego nie wiem, bo nie ja decydowałem o składzie rządu, natomiast mogę powiedzieć, że jak patrzę na drogi życiowe moich wielu w sumie bardzo dobrych studentów, no to oni działają i w gospodarce, i w społeczeństwie obywatelskim. Jakub Karnowski, to jest jeden Co to znaczy? z Działają w najbliższych gospodarce, uchodźców, działają w społeczeństwie obywatelskim. To tak pomaga bardzo znaczy nic, w ważnych rolach że ja na pierdolę. Ukrainie. Także sprawdzają się. Ale, no dobrze, ale ja pytałem trochę o to, czy widzi pan jeszcze miejsce w tym rządzie, w ramach tej ekipy? Nie wiem, bo to Dla ludzi, przecież którzy wszyscy pierdolą mają jak pan. Konstrukcje pierwsze za pół roku. A Ryszarda Petru. Nie będę się za niego wypowiadać, a tak samo nie będę wypowiadać się za Donalda Tuska, natomiast mogę powiedzieć, że po tych 8 latach... Słuchajcie, 2023 rok. W najbardziej słuchalnej, porannej audycji w Polsce chłop na poważnie pyta Leszka Balcerowicza, czy widzi miejsce w polityce dla Ryszarda Petru. W 2023 roku. Jest trzecia dekada XXI wieku, no nie? I ktoś publicznie w prime time porannym pyta na poważnie Leszka Balcerowicza o Ryszarda Petru. Panie Leszku,
Czy widzi pan miejsce w polityce dla Ryszarda Petru? Panie Leszku, czy widzi pan miejsce w Balcerowicze w polityce dla Ryszarda Petru? Obecny rząd to dziedziczył finanse publiczne po rządzie Prawa i Sprawiedliwości w błaganym stanie, a musimy tutaj Polakom świadomie wybrać i uczciwie im powiedzieć, że jeśli będziemy zwiększać wydatki publiczne, będziemy finanse publiczne w opłakanym stanie, bo nie mają żadnych moich pieniędzy. Musimy powiedzieć Polakom jasno, dać im wyboru, że jeśli będziemy obniżać finanse publiczne, to będziemy mieli finanse publiczne w lepszym stanie i będziemy zwiększać deficyt budżetowy, będziemy zwiększać zadłużenie. No, w oczywisty sposób to zadłużenie będą spłacały nasze dzieci, jeżeli będziemy zwiększali. Finanse publiczne w opłakanym stanie. No to trzeba powtarzać ludziom przecież, no tak czy nie? PiS-u nawarstwiły się ogromne problemy, które same nie znikną, tylko mogą rosnąć i potrzebny jest niezwykle zdeterminowany i kompetentny rząd. I to w interesie premiera leży to, żeby mieć bardzo dobre W współpracowników. sensie w chuju to ma. Pytania? Primo. Kto przynosi prezenty u państwa Balcerowiczów? Mikołaj? Nikt, Gniazdo, kurwa! Nie ma Aniołek, prezentów! Dzieciątko. No mamy wnuczki. Jedna ma Wnuczki niech wnuczki, kurwa liczą na siebie. To jest dopiero początek. A jak dajemy prezent, to dajemy o jeden prezent mniej niż jest wnuczków i każemy im o to walczyć na arenie. Któraż z tych postaci, święty Mikołaj. A co dostaje profesor Leszek Balcerowicz? Niespodzianki. Co pan dostaje zwykle? Nie pytam, co pan dostanie, co pan dostaje zwykle. Dziurę To jest dobre budżetową. pytanie. Tak, Sam jestem ciekaw. właśnie też się zastanawiam, bo robię rachunek, no jakieś... Mądre często książki, mądre często książki, tak, dostaję- tak. A dostaje pan jakieś Mądre książki, książki, mądre przepraszam, książki, takie, takie mądre książki. przyjemności? Czytam pasjanki Nie, mądre. Minawy po Wiem, angielsku. wiem. Staram się, żeby trochę podtrzymywać swoją znajomość angielskiego. A pomógł pan świętemu Mikołajowi i kupił coś żonie? Ona nie słucha. Niespodzianka, nie słucha. No jak? Żona sobie zarobi na wolnym rynku na prezent. Nie zarodzi pan? Szeptem. Nie. Proszę mrugnąć, jeśli kosmetyki. Dobrze, okej. Kłaniam się nisko. Okej, no może pan. Najlepsze życzenia, panie profesorze. Wzajemnie. Pana i dla państwa oczywiście. Życzenia życzę, proszę sobie będziemy kupić się na wolnym jutro rynku też. Widzieć i słyszeć. Do widzenia. Ja pierdolę. Dobrze. Słuchajcie, nie wiem jak wy. Mikołaj nie ma swoich prezentów, żeby dać Leszkowi. Zabiera. Tobie. Dobrze, słuchajcie. Jest już prawie 10, więc ja scrolluję czat do góry. Robimy ostatnie nadrabianie czata i rozchodzimy się kulturalnie do domu. Ania Nowicka na prośbę o klikanie łapek. Nie mogę nic kliknąć, bo mi ręce opadły. Tych pacanów nie da się słuchać. Wszystko mnie boli, mówi Ann Grącka. Kierej, bo najlepszy student Balcerka to po prostu najlepszy w zjebstwie. Kupują tanio ziemię po PGR itp. O, Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Dzień dobry panu serdecznie. Radimir Lewakow, działam w gospodarce, rozbijam ludziom okna cegłami z ulotką firmy sprzedającej okna. Gosia, ale co to? Moi dobrzy studenci, to oni byli dobrzy dzięki niemu, jeśli nie, to za co jemu laury. Tades, Klużubrze, zaproś Balcerowicza, błagam, siema Belial 1332, Ambrozjusz, można kupić za pieniądze podstawę ekonomii, Manek 1117, Balcerowicz jest typem, który mentalnie jest w latach 90. i w 2023 roku chce stosować recepty z lat 90. Takie recepty jak, jedną z tych recept jest Ryszard Petru, brakuje wspomnienia o Wojtyle. Marysia, jak tak mówisz, to brzmisz lepiej niż jak mówisz normalnie. A już Marysia, już była między nami zgoda, słuchaj. Już miałem przepraszać. A tak w ogóle to scenariusz grecki. Dokładnie, zarób se nie robię na prezenty. Czemu po prostu nie powiem, mówi Gosia, że problemem jest, że biedni nie chcą szybko zdychać.
reptylian. Najgorsze jest to, że ludzie łykają to pieprzenie, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że coraz mniej i na przykład no, ci młodsi niekoniecznie już. Tak jak masz teraz tych aktywistów z grupy Wschód, co ostatnio na jakimś latem chyba, może wczesną jesienią, na jakimś występie Balcerowicza, na jakimś forowym evencie wyszli z transparentem, że i PiS i Balcerowicz muszą odejść. Więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, no. Generalnie w większości spraw jesteśmy na dobrej drodze, tylko że być może idziemy po niej zbyt wolno. Dokładnie, jakie prezenty, na wszystko trzeba zapracować. Mikołaj nie ma swoich prezentów, żeby dać Leszkowi, zabiera tobie. Niech wyje z bólu Balcerowicz. Kseno, siema Kseno, no w porę. Właśnie Marysia mówi, żebym się uspokoił. Aż proszę bardzo, dostałem chrypki. Jestem po tej rozmowie umęczony pod Pąckim Piłatem, mówi pan a Pola pyta, czy jestem z siebie dumny. Dumny nigdy, ale też jestem zmęczony po tej rozmowie, słuchajcie. Michał Tomasik mówi, że mnie nie słychać, ale chyba mnie słychać, co? Okej, Marysia się pogodziła z tym, że mamy love-hate relationship, no dobra. Słychać, no właśnie. Co jeśli worek świętego Mikołaja tak naprawdę ogromny kondom? Nie wiem. Nie wiem, co jeśli tak jest. Nie wiem. Dobrze, słuchajcie, chyba nadrobiłem czat. Chyba obejrzeliśmy kurwa 20 minut Balcerowicza i 10 minut prawie telewizji Republika dzisiaj. Myślę, że powoli będziemy chyba kończyli na dzisiaj. Mówiąc szczerze, to nawet Mazurek zamiast typowej czołobitności trochę go pocisnął tutaj w głupi sposób, nie tam gdzie trzeba, ale jednak trochę pocisnął, trzeba przyznać. No właśnie, zwróćmy uwagę na to, że tutaj Mazurek mimo tego, że zaczął od tego, był pan wicepremierem, no nie był taki czołobitny i gdzieś tam faktycznie tego Balcerowicza trochę tam obstukiwał, że tak powiem, no nie? Siper, jak na 30 lat tresury skrajnie wolnorynkowej, to młodzi wcale nie wchłonęli tego pierdolenia, oczywiście poza kucami przyszłymi Elonami, maskami. No właśnie, wydaje mi się, że powoli Kira i dzięki dla Krzyżaniaka. Wam też polecam, jakby co, bo Krzyżaniak zaczyna nadawać od 10. Siema Chris Dobbs. Więc wydaje mi się, że faktycznie trochę ten Balcerowicz nawet właśnie w tym wywiadzie jest raczej pokazany jak taki relikt przeszłości, no nie? I to jest pocieszające w tym. I to jest w tym pocieszające i wydaje mi się, że jesteśmy u progu sytuacji, w której będziemy mogli za jakiś czas powiedzieć, że Balcerowicz odszedł, bo nawet ten neoliberalny rząd, neoliberalnej Platformy Obywatelskiej już przestaje mówić, przynajmniej na razie mówić Balcerowiczem. Więc słuchajcie, z tym optymistycznym przesłaniem zostawię Was w ten poniedziałek. Nie jest poniedziałek, jest środa. W tę środę zostawię Was z tym optymistycznym przesłaniem, że Balcerowicz jeszcze nie odszedł, ale Balcerowicz odchodzi. Na koniec powiem tylko, że pamiętajcie o zostawianiu łapek w górę przy streamach, na streamach, pod streamami. O tej porze raczej makowce, dokładnie Łukasz. A w sumie beka jak na typa, co wyjaśniał Schlinderowi, kto emituje pieniądze. Też widzę progres u Mazurka. Trzymaj się i ty, Marysia, z Bogiem i Bóg zapłać. Pamiętajcie o łapkach w górę i pamiętajcie o subach i pamiętajcie o tym, żeby zostawić komcia pod filmem dla zasięgu. Niech to będzie komć o treści Balcerowicz musi odejść. Ja mam taki projekt plakatu gdzieś, jak zacznę monetyzować plakaty, to będzie to plakat Balcerowicz musi odejść, a muszę to zrobić szybko, zanim ten Balcerowicz faktycznie odejdzie. A jest to plakat z nawiązaniem do Neon Genesis Evangelion, jak tam ten główny zły, ojciec głównego bohatera siedział w takiej pozycji zawsze,
no to na tym moim plakacie jest to Balcerowicz. Czołem towarzysze, czy powiedziałem wszystkim? Linki, jakie linki? Komcie, suby, łapki w górę, dzwoneczki. Na ekranie macie linki do wspierania opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym, a w opisie znajdziecie jeszcze link do gilotynowego Discorda. A po tym streamie, bardzo niedługo, tym razem tego nie zaniedbam jak w zeszłym tygodniu, zapis streama za chwilę będzie miał napisy od Fundacji Technologie dla Ludzi, której dziękuję za tę możliwość i żegnam Was i pamiętajcie, Balcerowicz już prawie odszedł, tak jak i ja dzisiaj już odchodzę. Dobrego dnia, udanego kapitalizmu i wszystkiego